Jak jesteśmy, to lecimy. Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny, niedzielny wieczór, a niech tak będzie. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj pogadamy sobie o tym, co tam w Hormudzie oczywiście. Czyli krótko mówiąc, co ciekawego, fajnego ma miejsce w świecie kina, kultury i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest kilka ciekawych tematów, ale dzisiaj tematem przewodnim, panie i panowie, będzie on. Tutaj widzicie z tyłu, nie z tej strony, tak z tej strony. Panas, panie i panowie, Janusz Panas Panasewicz, wokalista Lady Punk. Taka mała znana grupa, panie i panowie, obchodzi niedługo urodziny. No i tak to się stało i bardzo ładnie. Oj, tutaj widzę, że coś się pomieszało. No i proszę bardzo. I teraz już powinno być w porządku. Mam nadzieję, że teraz jest rzeczywiście wszystko w porządku. Chyba rzeczywiście. No popatrzcie, no widzicie, czasami tak to jest, że jak człowiek się spieszy, no to ale już jest dobrze, już jest dobrze. Więc pogadamy sobie, panie i panowie, między innymi o Panasie. Będzie też możliwość dla widzów, ażeby wejść na czat, podzielić się swoimi przemyśleniami, swoimi historiami ze spotkania z Panasem, z jednym, z drugim członkiem. Widzę, że cała ekipa jest. Witam, Krzysztof Kubiak. Witam, jeszcze mam zakwasy po czwartkowej studniówce, ale jest fajnie. I tak ma być. Brandon Rivers, hej siema, witam cię bardzo serdecznie. Widzę, że jest Krzysztof, jest Jurek Piechota, witam również bardzo serdecznie. Balik Bali, siema. Misio, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, panie i panowie, na początek oczywiście, że tak powiem, bije rączka, bo musi być. Wszystkie nagrody są już wysłane. Wszystkie nagrody z naszego odcinka charytatywnego są wysłane. Rozmawiałem z Łukaszem, oczywiście to ten gentleman od Fishing and Freediving Island wysłał już jak najbardziej wszystkie swoje książki. Również Lincoln powiedział, że plakaty już są wysłane, także mnie to bardzo, bardzo cieszy. No i tyle. I wszystko mam nadzieję, że będzie w porządku. Dajcie znać. Tak, Krzysztofie, będziemy również sobie rozmawiać sekund kilka o Lisie Marie Presley. W ogóle, jeżeli chcecie być na bieżąco, to codziennie wbijają shorty. Był między innymi właśnie short o tym, że odeszła Lisa Marie Presley. Było między innymi o tym, że Jack Nicholson za rolę Jokera w Batmanie zarobił $143 miliony i tak dalej, więc dawajcie suba, wbijajcie. Będzie mi niezmiernie miło, panie i panowie. A dzisiaj sobie pogadamy. I uwierzcie albo nie o tym, że Chrystus powróci do kin. Okazuje się, panie i panowie, że rusza kontynuacja do Pasji Mela Gibsona. Okej, dobra, będziemy się za chwilę wypowiadać na ten temat. Będzie oczywiście cykl PESEL-u nie oszukasz. Bez twarzy. Tak, ten film pamiętamy sprzed wielu lat. Nicolas Cage, John Travolta. Okazuje się, że możliwe, że powstanie kontynuacja, więc będzie grubo. No i będzie jeszcze oczywiście kilka innych tematów, między innymi Coppola ma nowy czas apokalipsy, budżet puchnie, ekipa się kurczy. Masakra. Oczywiście rozdano Złote Globy, więc będziemy również sobie o globach mówić. Coraz więcej informacji na temat serialu o Obcym, panie i panowie, więc o tym sobie również pogadamy. Jest informacja, że najprawdopodobniej Adam Driver stanie na czele Fantastycznej Czwórki. Ja go nie lubiałem naprawdę przy okazji Kylo Rena z Gwiezdnych Wojen, to później stwierdziłem, ten facet jest mocny, on jest rzeczywiście dobry, a także pogadamy sobie o Megan. Ja wiem, że recenzja Megan miała być już w piątek, no ale niestety zrobiłem bardzo głupią rzecz, mianowicie nagrałem recenzję tegoż filmu, półgodzinny materiał, po czym okazało się, że nie był włączony. Trochę się zdenerwowałem, panie i panowie, nawet bardzo, bardzo trochę się zdenerwowałem, po czym okazało się, że włączyłem, ponieważ kiedy nagrywam recenzję, osobną ścieżkę nagrywam dźwiękową na Audacity, że coś tam zbierało, więc dźwięk jest bardzo, bardzo średni, to tak w najlepszym przypadku, więc będzie możliwe, że jutro ta recenzja wjedzie, ale tylko i wyłącznie, jeżeli się okaże, że ten dźwięk jest w ogóle słyszalny, panie i panowie, ale o tym wszystkim sobie zobaczymy. Patrzymy. Cześć, siła w rapie, witam cię bardzo serdecznie. Madame Perfumella, witam, bardzo mnie cieszy, że jesteś. Wiktor Z, dobry wieczór. Marcinie, witam, jest oczywiście i Ironek, i Katarzyna, i widzę, że Adal do nas dołączyła, pięknie, bardzo fajnie. A propos Jacka, miejmy nadzieję, że informacje o tym, że ma cierpieć na demencję, są przesądzone. Tak, ostatnio informowano o tym, że Jack Nicholson rzeczywiście jest bardzo schorowany. Mam nadzieję, że rzeczywiście zgadza się, że to jest po prostu tylko i wyłącznie jakaś tam kaczka dziennikarska. No, oby. Brawo ja. Dziękuję bardzo.
Dobrze, panie i panowie, za czas jakiś, dobrze, wiecie, że tam raz na 2-3 miesiące pojawią się u Madame Perfumelli na Instagramie, będziemy mieć kolejnego live'a, więc się odezwie. Blacko, witam, już się cieszę, że jest live, nie mogłam się doczekać. No i bardzo dobrze, bardzo mnie fajnie. Przypominam, że za chwilę będziemy mogli wchodzić, każdy fan Panasa będzie, w ogóle fan Lady Punk, będziecie mogli się podzielić informacjami. Ja tutaj, gdzie jest ta kamera, muszę sekundkę zobaczyć, popatrzeć, o którą kamerę mi chodzi. Tutaj widzicie, jest książka, no właśnie mogę ją pokazać wam. Ostatnio przerobiłem ją, to jest biografia. Mikołaj mi przyniósł, jakże bardzo pięknie, biografia. Jan Borysewicz, mniej obcy, rozmawia Marcin Prokop. Mogę wam również powiedzieć kilka rzeczy na temat tego, bo książkę przeczytałem, a potem ją na Storytel przesłuchałem, panie i panowie. Więc są różne są przemyślenia. Czy dzisiaj, jeszcze wracając do gościa naszego programu, czy dzisiaj pojawi się Janusz Panasewicz? Nie wiem. Wysłałem do niego wiadomość na Facebooku, Instagramie, skontaktowałem się z menadżerem. Może pana się pojawi, może nie. Na teraz, panie i panowie, nie mam pojęcia. Gratuluję, Marcinie, a jak poddasz to montażowi, to powinno być git nawet w Audacity. To nie chodzi o to, że jest git, chodzi o to, że jest bardzo dziwny dźwięk, wiesz, to jest tak jakby echo było w kościele, a ja bym to mówił w ten sposób, w ogóle masakryczny to nie jest dźwięk, więc zobaczę, co będzie się działo, panie i panowie. I zaczynamy od Jezusa Chrystusa, panie i panowie. Pasja, tak, no wszyscy znamy historię pasji, to nie będę tego mówił, o co chodzi, ale okazuje się, że dostaniemy kontynuację, co na pewno może dziwić. Otóż Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, jak podaje tym razem Coming Soon, panie i panowie. Chrystus powróci na ekrany kin. Jeszcze w tym roku mają ruszyć zdjęcia do kontynuacji głośnej pasji Mela Gibsona w filmie pod tytułem The Passion of Christ Resurrection, czyli pasja Jezusa, czy będzie pasja, zmartwychwstanie. W roli Jezusa ponownie zobaczymy Jima Cavieziela. Okej, w porządeczku. Wiadomości o zbliżającym się starcie produkcji Pasji 2 podał Jeremy Remy, redaktor naczelny portalu World of Real. Minęło dużo czasu, ale słyszałem, że kilka miesięcy temu Mel Gibson w końcu rozpocznie zdjęcia do filmu The Passion of Christ Resurrection. Poinformował, aktualnie trwają przygotowania do późnowiosennych zdjęć z Jimem Caviezelem, który powróci do roli Jezusa. No chyba nie muszę mówić, o czym jest pasja. No pokrótce o życiu i o śmierci Jezusa Chrystusa, więc ten temat jest chyba dosyć dobrze znany. Film wywołał dużo kontrowersji, bo z racji tego, że Mel Gibson miał tam swoje oczywiście zaszłości, swoje rzeczy, no i różnie z tym bywało, ale akurat rzeczywiście film wyszedł dobry. No nie jest to takie kino, które się ogląda raz, drugi, trzeci, no bo rzeczywiście ten film jest bardzo, bardzo brutalny. Ponoć Jan Paweł II powiedział, że tak było. No, czy wierzyć tym pogłoskom? Nie. A wy w ogóle powiedzcie mi, ten film będziecie na pasję 2 czekać, czy tak niespecjalnie, czy totalnie macie, no okej, w porządku, będzie film, no i dziękuję bardzo. Także nie mamy jakoś niespecjalnie ruszy. Zobaczę, jak tutaj będziecie, napiszcie, co mówicie. Caviezel grał też świętego Łukasza w filmie Paweł Apostoł Chrystusa, no więc widać, że chyba aktor ma inklinacje religijne, mimo że według mnie jest dobrym, ciekawym rzeczywiście aktorem. Ja dzisiaj nie będę pisał, nie ma problemu. Krzysztof Kubia pisze, co ciekawe, Caviezel i Gibsona na wywiady zapraszały kościoły i wspólnoty religijne w USA. No więc widzisz, coś w tym rzeczywiście jest. Mam film To tylko rok, w którym występuje zespół Lady Punk, pisze Siła w rapie. Zgadza się, tam było ich kilka zespołów, pamiętam. A tak naprawdę oni tam chyba pojawiali się tylko w 2 piosenkach. Na pewno grali Moje Kilimandżaro, tam gdzieś w studiu, co te lustra rozwalali. Kto tam jeszcze był? Jeszcze było tam Classic Novum i jeszcze jakiś zespół, nie wiem czasem czy nie oddział zamknięty, ale zgadza się. Film w najlepszym wypadku taki sobie. Podobno live z Madame Perfumela, Matis z salonu. Tak, cześć Matis, będzie za czas jakiś, jest Madame Perfumela, to na czacie, jak chcesz, to jej zadaj pytanie, za czas jakiś pojawi się u niej na Instagramie, to sobie pogadamy. Marcin, mam pytanko, czy będziesz omawiać film Demonic Toys w cyklu Władcy Lalek? No, tylko tyle mam do powiedzenia na temat tego filmu, wczoraj go obejrzałem. Słuchajcie, dokładnie wiecie, że czasami tak powiedzmy raz, może 2 razy na cykl kultowych horrorów pojawia się bluzgana recenzja. W tym momencie wiem, że w cyklu Władca Lalek pojawią się przynajmniej 3 bluzgane recenzje. Demonic Toys to po prostu jest dno dna i do tego się dno oberwało, panie i panowie.
Zgadza się, dla fanów gatunku jutro premiera z serialu The Last of Us, czyli wszyscy posiadacze HBO Max możecie jak najbardziej wbijać. Witam Cię, Wiciu, bardzo serdecznie. Fajnie, że jesteś. Dobra, słuchajcie, no to wiemy, jak będzie z tym, jak będzie z tą pasją. Czy rzeczywiście... Herbatki ustne? Widzicie, tutaj nie ma ściemy. Dzisiaj uskuteczniam bardzo dobrą, chyba moją ulubioną Earl Grey. Wiem, że tam w środku jest R, ale no niestety ja mam taką cudowną dykcję i nie ma możliwości, żebym to wymówił, panie i panowie, więc musicie wybaczyć. Słuchajcie, to jest zaskakujące, tym bardziej, że no, domyślam się, że sprawiło to fakt, iż no, Nicolas Cage ostatnio przeżywa drugą, trzecią, 58 młodość i rzeczywiście facet szaleje, dlatego też, no bo John Travolta tak specjalnie troszeczkę odszedł w zapomnienie, że tak powiem, nie ma go, że tak powiem, na świeczniku. No zobaczymy, jak to będzie, ale jest informacja, że najprawdopodobniej powstanie druga część filmu Bez twarzy, Face Off, Johna Woo. To jest artykuł, panie i panowie, Collidera. 2 lata temu światu obiegła wieść, że Adam Wingard stanie za kamerą widowiska akcji Face Off 2. Będzie to kontynuacja wielkiego hitu Johna Woo Bez twarzy. Czy projekt powstanie? Na to pytanie portalowi Collider odpowiedział ostatnio Nicolas Cage. Dobrze wiecie, że kiedy aktor przeżywa swoją 58 młodość, no to zdarza się, że proszę bardzo, może odgrzejemy kotlet sprzed wielu lat. W tym momencie Brendan Fraser przy okazji filmu Wieloryb również, może byśmy wrócili do mumii i tak dalej, i tak dalej. No zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Panasa z ostatniego występu noworocznego w Polsacie obsmarowali. No nie bardzo mieli czemu, tym bardziej, że akurat jechał z playbacku jak wszyscy tam, ale to no inna niższość. O tym sobie za chwilę, Łowco, jak najbardziej pogadamy. Nicolas Cage przyznał, że miał w sprawie kontynuacji filmu Bez twarzy jedno spotkanie. Było to jakiś czas temu, więc nie wie dokładnie, jaki jest obecny stan projektu. Ujawnił jednak, co sam wie o filmie. Otóż w drugiej części może spodziewać się wielu nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Całość, ma tworzyć bardziej skomplikowaną rozgrywkę niczym szachy 3D. Znaczy tutaj Sheldon Cooper byłby bardzo zadowolony. Powodem komplikacji będzie podwojona liczba rywali. W filmie pojawią się bowiem nie tylko Castor Troy i Sean Archer, ale również ich dzieci, których przeznaczeniem jest stanąć do walki ze sobą. Czyli coś tak czuję, że ten scenariusz nie za bardzo oryginalny, ale okej, w porządku. Nicolas Cage nie może się też doczekać pracy z Wingardem, twierdzi bowiem, że mają podobną filmową wrażliwość. Szanuję go również za jego stosunek do różnych kinowych stylistyk. No okej, no w porządku. Akurat to jest kontynuacja, którą bym bardzo chętnie sobie obejrzał, bo muszę przyznać, że John Woo ma bardzo specyficzny styl kręcenia filmów. No nieważne, czy to w tym momencie mówimy właśnie o Człowieku bez twarzy, czy chociażby o Mission Impossible 2, czy o jego azjatyckich filmach, no to rzeczywiście da się rozpoznać ten jego chciałbym powiedzieć, charakterystyczny gołąb przylatujący, no ale dokładnie wiecie, o co chodzi, każdy ma swój styl. To jest akurat film, który rzeczywiście bardzo chętnie bym sobie zobaczył, bo to może być rzeczywiście fajne. Trochę się powkurzasz, nie rozpieszczamy cię, pisze Jurek Piechota. No to chodzi oczywiście o, panie i panowie, o ten cykl kultowy horrory. No nie, rzeczywiście nie. Po Władcy Lalek wybraliście, że będzie Omen, więc mam nadzieję, że tam będzie troszeczkę lepiej. Przynajmniej pierwsza część na pewno jest dobra. Oczywiście mowa tutaj jest z Gregor Peckiem, ale zobaczymy. Oczywiście ten odcinek, jak i wszystkie pozostałe, będzie dostępny w formie podcastu audio na Spotify, na Google Podcast i tak dalej, na tych wszystkich platformach, gdzie tam sobie lubicie słuchać, więc bardzo mnie to, panie i panowie, cieszy. Już tutaj patrzę, co piszecie. Czyli typowy sequel, czy wszystko razy 2? Tak, więcej, głośniej, mocniej. No i wydaje mi się, tak samo jak chociażby było przy okazji Creeda któregoś tam, prawda, że już syn Iwana Drago i syn Apollo Creeda się siłowali. To już znamy często, także zobaczymy, jak to będzie. Co powiesz, Marcina, na serialową kontynuację historii świata Mela Brooksa ma wyjść na platformę Hulu, mieć 8 odcinków, premiera początek marca. Tak, widziałem ten artykuł ostatnio. Nie wiem, czy pamiętacie, gdzie to będzie? Gdzieś tam. A sekundkę, mamy czas, są kamery. Ein Moment, bitte. I już jestem, panie i panowie. Historia świata według Mela Brooksa.
oczywiście. Część pierwsza, on zawsze tak robi nas w jajo, że robi. To jest film, panie i panowie, gdzie, o, żeby było widać, żeby się odbija, o, proszę bardzo, gdzie Mel Gibson, Mel Brooks opowiada oczywiście wybiera kilka wydarzeń z historii i je opowiada oczywiście w swój fajny, prześmiewczy sposób. Bardzo mi się podoba. Może akurat zrobię 8 odcinków. Ja nie pamiętam, czy tutaj jest 8, że tak powiem, epok umiejscowionych, ale jeżeli tak jest, to byłoby super. Bardzo chętnie Mela Brooksa uwielbiam, zresztą dobrze wiecie o tym, że jestem jego wielkim fanem. Ostatnio też słyszałem inny pomysł, że ktoś stwierdził, bardzo fajnie byłoby, mam nadzieję, że pamiętacie taki horror 13 duchów, między innymi z Matthew Lillardem w jednej z głównych ról, że bardzo byłoby fajnie, gdyby Netflix, czy tam powiedzmy Amazon zrobił serial 13-odcinkowy, opowiadający właśnie o tych 13 duchach, więc to byłoby jak najbardziej dobre. No mam nadzieję, że rzeczywiście, że coś się takiego stanie. Ostatnio za 4 zeta kupiłem 3 płytówkę Gladiatora. Mam taką 3 płytówkę, bardzo fajna sprawa. Więc zobaczymy. No, wiecie dokładnie jak to jest z tymi kontynuacjami. Będą liczyli oczywiście na to, że ostatnimi czasy, jak mówiłem wcześniej już, Nicolas Cage powraca i to będzie jego nazwisko będzie ten film pewnie reklamowało. Witam cię bardzo serdecznie, Hoxen, witam uszanowanko, ale masz fajną miniaturkę. Panie i panowie, ja przypominam, zaraz będzie Złoty Globach, ale dzisiaj sobie gadamy o filmach i za chwilę będziemy, panie i panowie, gadali o, tak, tutaj, tym dżentelmenie, pana Sewiczu, albo jak to mawia pewien aktor, o Januszku Panasiewiczu. Tak to, panie i panowie, jest. Więc swoje przemyślenia na temat Lady Punk zachować na chwilę, a nie tylko Lady Punk, ale też na temat Panasa, bo będziemy sobie, za chwilę będziecie mogli wejść na żywo i pogadać. W ogóle dla tych, którzy będą mieli ochotę, ale o tym dobra, powiem za chwilę, bo rzeczywiście rozdano ostatnio Złote Globy. Masakra, ludzie. No, pamiętacie, że 2 lata temu zastanawiałem się, a może ja będę robił transmisję na żywo, tak jak z Oscarów będę robił może. I stwierdziłem, że nie ma sensu. W tym roku, bo oczywiście stacja bodajże ABC powiedziała, że nie, my dziękuję po tych jajach zeszłorocznych, powiedzieli, my nie chcemy mieć nic wspólnego już z Złotymi Globami i no, w tym momencie to było streamingowane, była gdzieś tam platforma, 6 milionów ludzi na całym świecie oglądało tę transmisję, po prostu masakra, panie i panowie, masakra. Ale słuchajcie, jak pisze Deadline, dziś w nocy, no bo oczywiście było kilka dni temu, w hotelu Beverly Hills odbyła się 80. jubileuszowa ceremonia rozdania Złotych Globów. No i słuchajcie, było naprawdę ciekawie, bo jest kilku wygranych, też zrobiłem shorta na ten temat, ale Duchy Inisherin zdobyły łącznie 3 nagrody, w tym najlepszy scenariusz i pierwszoplanową rolę męską dla Colina Farrella. Po 2 statuetki otrzymali autobiograficznie Fablemanowie, czyli film Stevena Spielberga, w tym za reżyserię oczywiście, oraz surrealistyczna komedia science fiction Wszystko wszędzie naraz. I to jest piękna wiadomość, panie i panowie, bo to jest świetny film. Wyróżniona za rolę Michelle Yeoh i Ki Ui-kwana. Pewnie tak źle przeczytałem. Jeśli chodzi o seriale, najczęściej nagradzany tytuł wieczoru okazała się realizowany dla stacji ABC Misja Podstawówka. Prócz statuetki dla najlepszej produkcji komediowej roku otrzymała ona również nagrodę dla aktorów Quinta Brunsona i Tylera Jamesa Williamsona, panie i panowie. Laury za najlepsze filmowe role dramatyczne sezonu powędrowały do Cate Blanchett, proszę bardzo, za Tar i Austina Butlera za Elvisa, żeby było może nie śmieszne, ale tragikomiczne, to akurat na tej gali była Lisa Marie Presley, która oczywiście wspierała twórców filmu o jej ojcu, a niestety dzień później, no tak, ale o tym pomówimy za chwileczkę. Wyróżnienie dla najlepszej aktorki drugoplanowej otrzymała Angela Bassett za kreację królowej Ramondy w komiksowym widowisku Czarna Pantera Wakanda w moim sercu. W kategorii film animowany triumfował produkcja Netflixa Guillermo del Toro Pinocchio, nie ten disneyowski, panie i panowie, ważne. Z kolei tytuł najlepszego filmu zagranicznego powędrował do Argentyna 1985, a nagrodę imienia Cecila DeMilla, przyznawaną za całokształt pracy i działalność publicznej, trafiła do Ediego Murphy'ego. Tak, wiem, że może dużo osób myśli, Eddie Murphy, słuchajcie, on też miał dobre filmy. Nie zawsze, ale nie aż tak złe jak Adam Sandler, ale nie najgorzej. Tegoroczną galę, której gospodarzem był Gerard Carmichael, można było zobaczyć na antenie NBC i serwisu streamingowego Peacock. Czyli krótko mówiąc, można było go zobaczyć w Ameryce, bo Peacock jest dostępny w Ameryce Północnej, czyli Ameryka, Kanada, możliwe, że Meksyk.
Przypomnijmy jednak, że w zeszłym roku uroczystości nie była transmitowana w telewizji, po tym jak Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej i tak dalej dało ciała, to się nie będę na tym rozwodził, bo tego rzeczywiście było dosyć dużo, panie i panowie. Więc słuchajcie, w skrócie tych nagród jest rzeczywiście bardzo dużo, ale w skrócie najlepszy dramat Fablemanowie, najlepszy aktor, jak już mówiłem, Austin Butler Elvis, przeczytam tylko to, co nie mówiłem, że tak powiem. Co tutaj jeszcze mamy oczywiście? Najlepsza muzyka to Babylon, najlepsza piosenka Natu Natu do R. Co jeszcze mamy, panie i panowie? Najlepszy serial dramatyczny Ród Smoka. Tak, zgadza się. Najlepszy aktor w serialu dramatycznym Kevin Costner, Yellowstone. Dawno nie widzieliśmy Kevina w niczym sensownym, a tutaj proszę bardzo, jak najbardziej. Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym Zendaya za Euforię. Co mamy dalej? Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu Jeremy Allen White as The Bear. Okej. Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym, komediowym lub musicalowym to panie i panowie Julia Garner za Ozark. Co tutaj mam? Najlepszy serial limitowany to jest Biały Lotos. Najlepszy aktor w serialu limitowanym Ivan Peters za Dahmer Powrót, historia Jeffrey'a Dahmera. To dla Netflixa oczywiście nagroda. Najlepsza aktorka w serialu limitowanym to Amanda Seyfried za Zepsuta krew. Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym to Paul Walter Hauser za Czarnego ptaka, a także najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym to Jennifer Coolidge, znana jako matka Stiflera, pierwsza oryginalna MILF, Biały Lotos, panie i panowie, więc rzeczywiście dużo fajnych, ciekawych nagród. Dajcie znać, jak tam właśnie z tymi serialami jest, z tymi w ogóle nagrodzonymi, czy wy je znacie, czy wy je kojarzycie, to czy nie, on sobie tak przeszły po prostu koło Nohala, tego w ogóle nikt nie patrzy, nie ogląda. Dajcie znać. Słuchajcie, powróciłem do tego, widzicie tutaj ustawienia, o proszę bardzo, jeszcze widać mojego Aloesa. No, jak się wam podoba? Może być? Rzeczywiście, co myślicie? Jest fajnie, jest w porządku, czy wracamy tylko i wyłącznie do jednej kamery? Akurat, no dobrze, wiecie, że ja czasami lubię eksperymentować, lubię patrzeć, co się dzieje. Już patrzę tutaj, nam popisaliście, panie i panowie. Ród Smoka najlepszy, pisze Ironek, oczywiście, że tak, nie mogło być inaczej. Z perspektywy widza na Złotych Globach można wypatrywać modowych trendów, nic więcej. No tak samo jak na Oscarach zresztą, nie pamiętam, no tutaj domyślam się, że również NBC pewnie pokazywało czerwony dywan i tam było, o proszę bardzo, mnie ubiera Dior, mnie ubiera, nie wiem, Magda Masny, czy jakaś inna tam znakomitość, no różnie z tym jest. Z tego, co słyszę o poziomie gali, to te 6 milionów widzów udało się zrobić w jajo, nie licząc przemowy Jennifer Coolidge. No, domyślam się, że tak było oczywiście, bo akurat przemowa Jennifer Coolidge bardzo dobra, ciekawa i wzruszająca. Witam wszystkich, cześć Darku, jak najbardziej. Zresztą nawet patrzyłem ostatnio bodajże na Instagramie Karolina Głogowska, pisarka, która była kilka tygodni u nas, to akurat właśnie mówiła, że świetna przemowa. Witamy Cię, Krystianie, cześć, fajnie, że wbiłeś. Jakby cokolwiek z uniwersum Gry o Tron przeszło mi koło nosa, musiałabym popełnić honorowe harakiri. No pewnie tak, jak najbardziej. Tutaj widzę, że Ród Smoka jest mega. Oczywiście, że tak, panie i panowie. Dobrze, elegancko. Bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, wow, pięknie, jest już z nami 100 osób. Dziękuję bardzo, dziękuję za wszystkie łapencje w górę, panie i panowie. To rzeczywiście sprawia, że kanał rośnie, że w tym momencie jest dobrze. A ostatnio tak patrzę, to przybywa nas naprawdę, panie i panowie, przybywa nas w zastraszającym tempie, po 5-10 osób dziennie, różnie z tym jest. Niestety, panie i panowie, są też smutne wieści. Wspomniałem przed chwilą właśnie, że na gali Złotych Globów pojawiła się właśnie Lisa Marie Presley, panie i panowie. To jest, można by powiedzieć, królowa tak naprawdę, bo córka króla rock'n'rolla i żona króla popu, bo oprócz tego, że była, ale o tym będzie, panie i panowie, za chwileczkę. W środę zmarła Lisa Marie Presley, jedyna córka Elvisa Presleya i pierwsza żona Michaela Jacksona. Piosenkarka miała 54 lata, w ogóle mogę na razie, wiecie co, żeby to nie było tak wieśniacko, to na razie wyłączę właśnie te kamery poboczne. Jak poinformowała jej matka Priscilla, w środę do domu Presley w kalifornijskim Calabasas zostało wezwane pogotowie. Powodem miało być zatrzymanie akcji serca. Pomimo przewiezienia do pobliskiego szpitala piosenkarki nie udało się uratować. Ja dotarłem do artykułu, gdzie udało się w domu przywrócić akcję serca, no ale niestety nic to, panie i panowie, nie dało. Krótka oczywiście notka biograficzna. Urodziła się 1 lutego 1968 roku w Memphis jako dziecko króla rock'n'rolla Elvisa Presleya. Oczywiście już mówiłem na ten temat. 4-krotnie wychodziła za mąż, lecz każdy związek kończył się rozwodem. Przed poślubieniem Jacksona
Presley była związana z muzykiem Danym Kiją, para miała 2 dzieci. Modelkę i aktorkę Riley, znaną z filmów American Honey, Zola czy Mad Max w Drodze oraz syna Benjamina, który zginął w 2020. Po rozwodzie z królem popu poślubiła aktora, o którym dzisiaj już mówiliśmy, czyli Nicolasa Cage'a, panie i panowie, a następnie muzyka Michaela Lockwooda. Z ostatniego małżeństwa są bliźniaki. Presley zajmowała się tworzeniem muzyki. W 2003 roku zadebiutowała albumem To Whom It Made Concerns. 2 lata później wypuściła krążek Now What. Trzecia płyta Storm and Grace ukazała się prawie 11 lat temu. Ostatnim publicznym wystąpieniem Presley była wtorkowa gala rozdania Złotych Globów, podczas których wraz z matką kibicował Astonowi Butlerowi. Aktor otrzymał statuetkę za rolę jej ojca w biograficznym filmie Elvis. No, mówiłem o tym akurat, mówiłem o tym w szorcie, panie i panowie, więc niestety tak się stało. Słuchajcie, krótka przerwa, ja zaraz wrócę do was. I już jestem, panie i panowie. Tak to jest, jak się ma 2 dzieci, no niestety czasami rzeczywiście tak to jest. Witam cię bardzo serdecznie, Kamilu, fajnie, że wbiłeś. Priscilla Presley miała przepiękne perfumy, Indian Summer. No ja Priscillę kojarzę tak naprawdę tylko i wyłącznie z trylogii Naga Broń, a córkę, czyli Lizę Marie, no tylko i wyłącznie ze związku z Michaelem Jacksonem. Nie będę was oszukiwał, że kojarzę którąś z jej piosenek. Wystąpiła w teledysku You Are Not Alone, Króla Popu, no i panie i panowie, tak to niestety było. No cóż, PESEL-u nie oszukasz. Wiem, że herbatka, ale twoje zdrowie, Lisa Marie. No w tym momencie będzie już, domyślam się, że będzie już tylko i wyłącznie lepiej. Panie i panowie, ja przypominam, że dzisiaj sobie gadamy o różnych rzeczach filmowych. Zaraz zaczniemy gadać o Panasie, bo to on rzeczywiście jest najważniejszą dzisiaj osobą. Nie widzę, żeby pojawił się, panie i panowie, na czacie Panas. No niestety tak to jest. Dramat stracić męża byłego, ale zawsze w młodym wieku i pochować teraz dziecko. No rzeczywiście to nie jest fajna sprawa. Marcin, takie nietypowe pytanie. Masz w swojej kolekcji jakiś film, którego boks jest innego koloru niż przezroczysty lub czarny? Boks inny niż przezroczysty lub czarny. Różowa Pantera jest różowo-fioletowa, więc to już na pewno. Coś tam byłoby jeszcze. No James Bond, oczywiście wszystko to jest białe. Co tam jeszcze? Wiesz co, pewnie było kilka takich by się znalazło. Mam paczkę filmów Jacka Blacka, który jest srebrny, więc jest rzeczywiście takich kilka rzeczy. Pytanie 006. Według niektórych źródeł na świecie można wyróżnić aż 14 podgatunków świstaka. Dziękuję, Kamil, za donata. Są one do siebie podobne, oczywiście z drobną różnicą. Wyróżnia się kolorem, sierść i wielkość. Rewelacja. Kamilu, zbieram na dobrą herbatkę. W tym momencie, tak jak mówiłem, uskuteczniam herbatkę Earl Grey. Udało mi się mówić Earl Grey, jak najbardziej. Dziękuję pięknie za tego donata. Także na herbatkę zbieram, panie i panowie. A tutaj właśnie pytanie mnie zaskoczyło. Ja mam cud na ulicy 30. Ja mam cud na ulicy 34 w Zielonym Boksie. Bardzo, a chodzi o ten cud, o ten nowy, ten z Attenborough, czy ten starszy, że tak powiem, ten oryginalny sprzed wielu lat. Daj znać, jak to wygląda, panie i panowie. Słuchajcie, a czemu by nie? Rzeczywiście możemy przejść w tym momencie do gadania. Do gadania o Januszu Panasiewiczu. Mnie to zawsze rozbawia, jak pamiętam też, widziałem, był jakiś to była jakaś
okrągła jakiś jubileusz, coś takiego, panie i panowie, właśnie Daniela Olbrychskiego, no i tam gdzieś w jego mieście, w którym gdzie on się urodził. Czy kojarzycie jakiegoś znanego aktora z tego miasta? Tak, Olbrycki. Bardzo było to dosyć zabawne, że ludzie nawet nie kojarzyli. Więc słuchajcie, panie i panowie, jeżeli ja tutaj zaraz zacznę. Aha, ten nowy Wiciu pisze, no to bardzo fajnie. Patrzcie, no. Więc panie i panowie, jeżeli macie ochotę, to jak najbardziej zapraszam. W tym momencie na czacie wrzucam link do audycji, do programu możecie wejść. Co jest ważne, co wam jest potrzebne, mówię to oczywiście dla nowych widzów, musicie mieć dostęp do internetu, a także mikrofon. Nieważne, czy to macie laptopa z mikrofonem, czy mikrofon wbudowany, czy macie telefon, nie ma znaczenia. To jest potrzebne i jeżeli macie ochotę udostępnić kamerę, to również jest kamera wam potrzebna, więc czekamy na informacje na temat Panasa. Słuchajcie, no wiadomo, że nie dzisiaj, bo dzisiaj jest 15, a Panas będzie miał urodziny 18, no ale będzie miał 67 urodziny. Urodził się w Lipsku, panie i panowie, no niedaleko. On mieszkał i wychował się w Olecku, zresztą ma niesamowitą mamę. Wiem, poznałem. Zresztą też, jeżeli widzieliście teledysk do jego piosenki Włóczyki, tam się również pojawia jego mama. Słuchajcie, kilka słów na temat Janusza Panasa Panasewicza. No, nie będę nawet wcześniej, bo tutaj cały czas jest, ale Panasa chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Słuchajcie, urodził się w Lipsku, jest synem Tadeusza i Jadwigi, no wiadomo, że pani Jadwiga. Jego matka przez 40 lat śpiewała w chórze, a ojciec był naczelnikiem poczty, panie i panowie. Ma 2 braci, Józefa i Tomasza. Akurat zdjęcia tychże braci widziałem, ponieważ pewnego czasu, kiedy to było? 2002 albo 2003. Jeżeli jest na czacie ktoś, kto był na zlocie fanów Lady Punk w Olecku, to dajcie mi znać, który to był rok. To był albo 2002, albo 2003. Właśnie tam byłem i pewnego dnia stwierdziliśmy, że okej, no to może zrobimy w ten sposób, że skoro jesteśmy w Olecku, oczywiście wszyscy chodzili w jakichś tam koszulkach Lady Punk, jakichś innych rzeczach, przypinki, katany i tak dalej, to może, no słuchajcie, pójdziemy do mamy Janusza, no przecież trzeba rzeczywiście, byłoby pogadać, pójdziemy do pani Jadwigi, więc wraz z Mielonym, tak się nazywał koleś, Mielony i kilkoma innymi osobami stwierdziliśmy, okej, no to idziemy, poszliśmy, kupiliśmy kwiaty, dowiedzieliśmy się oczywiście, który to dom. Pukamy, otwiera starsza pani, tak dzień dobry, ona tak patrzy na nas, na koszulki. Wy jesteście fanami mojego syna? Tak, dobra, chodźcie. Słuchajcie, pierwszy raz spotkaliśmy kobietę, no bo nigdy wcześniej nie widzieliśmy jej w ogóle, nie było innej opcji, a ta elegancko, ciach, a jakie ciasto, to chyba była szarlotka. Super, naprawdę super, świetne ciasto, poczęstowała nam ciasto, herbatka. A chcecie może zobaczyć albumy? Sekundkę. Poszła, wyjmuje albumy. Proszę bardzo, tu jest Januszek, jak miał 10 lat i w ogóle takie rzeczy. Naprawdę niesamowita kobieta, piekła super fajne ciasta, panie i panowie. Ale wracając więcej do Panasa. W 1973 roku zajął 6. miejsce na Festiwalu Piosenki Radzieckiej. Tak, kiedyś był taki kraj w Zielonej Górze za wykonanie utworu Bradziaga. Nie znam, nie słyszałem tej piosenki nigdy. Panie i panowie, zdarzyło się, że nie słyszałem. W 75 zdał maturę w zespole szkół budowlano-geodezyjnych przy ulicy Skłoнимskiej, no ale to mniejsza o większość w Białymstoku, więc pewnie Lincoln się ucieszy, bo to jego miasto. Równolegle uczęszczał do ZSM imienia Ignacego w Białymstoku, gdzie śpiewu uczył go Karol Olaszewski. Z Białegostoku był związany do końca nauki w szkole średniej, mieszkał tam jeszcze kilka lat po ukończeniu szkoły i tak dalej. Następnie w trakcie odbywania zasadniczej służby wojskowej śpiewał w zespole wojskowym Desant. Piękna nazwa, którego siedziba mieściła się w Lublinie. W czerwcu 1981 uczestniczył jako laureat jubileuszowym 20. konkursie piosenki radzieckiej. To właśnie o tym dopiero co mówiłem. Podczas trwania służby za sprawą Andrzeja Mogielnickiego, z którego przyszłą żoną uszlą śpiewał w zespole Desant. W 1982 trafił do grupy Lady Punk, gdzie został wokalistą. I tutaj mogę akurat się posilić tąże książką, bo tam również Janek Borysewicz mówi o tym, że on, kiedy Panas miał trafić do zespołu, on go nie chciał. On powiedział, że nie, dziękuję bardzo, nie jestem zainteresowany, ponieważ no, jeżeli spotkaliście kiedykolwiek kogoś ze wschodu konkretnie, Janusz Panasewicz tak bardzo zaciągał, tak troszeczkę jak Kargul i Pawlak,
Rzeczywiście tak to wyglądało, tak to rzeczywiście brzmiało. No i Janek powiedział, że nie, jemu się to nie podoba i on nie chce. No ale Mogiel mówi: słuchaj stary, daj spokój, damy radę, zobaczymy, może będzie rzeczywiście fajnie, może będzie dobrze, może będzie ciekawie. No i okazało się, że Panas się wyrobił. Tam było dosyć konkretnie że przerąbane, bo on trafił do jednostki Karner i tak dalej, i tak dalej. Gdzie tutaj jest imię? Proszę bardzo. Pierwszymi utworami, które zaśpiewał z Lady Punk, były Minus 10 w Rio i Tańcz, głupia tańcz. Oczywiście jako fani wiemy w tym momencie, że Minus 10 w Rio tak naprawdę jest wykonywane przez Janka Borysewicza, a Panas jest tylko i wyłącznie w refrenie. Ile mają lat twoje dzieci? Z taką ciekawością, a grasz w FNAF-a? 12 i 6, nie gram kasztanie. Po okresie protestów i odmowy śpiewania na festiwalu polskiej piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu został karnie przeniesiony do jednostki wojskowej czołgowej w Sanoku, panie i panowie, więc pomyśl sobie, Sanok, no to jest południowy wschód, więc dosyć odległe rejony. Był niektóre nieporozumień i mylenia go z Janem Borysewiczem od czasu gry w Legii Punk, posługuje się imieniem Janusz, a tak naprawdę nazywa się Jan. Dla tych akurat, którzy nie wiedzą, no Jan Panasewicz, Jan Borysewicz, różnie by to mogło być, same Janki, ale niech także będzie. Przypominam, że jeżeli macie jakieś ciekawe spostrzeżenia z punkami, to jak najbardziej wbijajcie. Niedaleko Krosna, zgadza się, Ironku, zresztą byłem w Sanoku, to było akurat za czasu, kiedy pracowałem w Krośnie, bo to było, panie i panowie, uwierzcie, kiedy były takie czasy, że Polska i Słowacja, a także Czechy, mieliśmy granicę i na granicy byli celnicy. I okazało się, że wtedy w Polsce była akcyza na alkohol dosyć wysoka, a na Słowacji można było to kupić dosyć tanio, więc akurat jeździliśmy sobie jeździmy sobie wtedy akurat dosyć często na Słowację. Wszystkie Janki to fajne chłopaki, zgadza się jak najbardziej. W pierwszej połowie lat 80. nagrał duet z Krystyną Prońką, to chyba mój ulubiony duet, który nagrał, czyli to jest Firma Ja i Ty, bo wiele lat później, panie i panowie, Panas nagra duet i ciężko to mówić o rock'n'rollu, no bo wiadomo, że Lady Punk jest znane z tego, że imprezy, że burdy, że gdzieś tutaj wyrzucili telewizor z hotelu, gdzieś tu jakaś impreza, coś się działo, a on nagrał piosenkę do disneyowskiego Kubusia Puchatka, chyba z Kubą Molendą, nie pamiętam, tam było dwóch braci, mi się wydaje, że to był Kuba Molenda i Już zawsze na zawsze. Więc to było bardzo, bardzo, panie i panowie, nie rock'n'rollowe, no ale tak akurat się rzeczywiście zdało. Utwór ten zadebiutował na liście przeboju programu Trzeciego Polskiego Radia. Tak, bo naprawdę nie było gdzie. To Marek Niedźwiecki to był tylko i wyłącznie gościu, który mógł coś takiego zrobić. W 1987 współtworzył projekt muzyczny Nasz Wspólny Świat, w którym nagrał partię wokalną do utworu Stanie się cud oraz wystąpił w serii koncertów charytatywnych. Stanie się cud to była taka polska odpowiedź, panie i panowie, na We Are the World Michaela Jacksona. No nie tylko Michaela Jacksona, ale on był osobą, która w pewien sposób to otworzyła. I tutaj mieliśmy między innymi Janka Borysewicza i ta piosenka jest, tam mnóstwo właśnie gwiazd z tamtego czasu, no bo to oczywiście uwierzcie albo nie, no bo niby według opinii publicznej mają być antagonistami. Skawiński i Kombi oczywiście wystąpili, tam pamiętam był Lombard i Małgorzata Ostrowska i wielu innych fajnych twórców, więc można posłuchać na YouTube, wiem, że są dostępne. Tak, coś takiego, jak najbardziej, coś takiego jak USA for Africa. Dobry wieczór, Matysowi, witam Cię bardzo serdecznie. Gadamy sobie o Panasie, o Lady Punk, więc jeżeli masz jakieś spostrzeżenia, byłeś na koncercie i fajnie by się gadało, albo spotkałeś przy piwku czy coś, to wbijaj w tym momencie, proszę bardzo, link do audycji, możesz jak najbardziej wskoczyć. Został okrzyknięty wokalistą roku 87 w rankingu tygodnika Zarzewie. To są dopiero czasy. Zarzewie na przełaj, takich rzeczywiście było różnych innych fajnych, ciekawych rzeczy dużo. W 88 zadebiutował jako aktor epizodyczną rolą w Oszałomieniu Jerzego Sztywierni. No nie jest to jedna rola Janusza, bo mam nadzieję, że będzie tutaj za chwilę napisane o między innymi w filmie Nic Doroty Kędzierzawskiej. Poza tym wystąpił gościnnie w 2 piosenkach: Brzydkie dzieci i Neapolitanu na albumie Piotra Zandera, potem Pora na Rex. Fajne, również te piosenki są na YouTubie, można sobie spokojnie posłuchać, zobaczyć.
W latach 91-94 w trakcie zawieszenia działalności Lady Punk mieszkał w Chicago, gdzie okazjonalnie występował z Ryszardem Sygitowiczem i grupą Wonderband. Ryszard Sygitowicz, panie i panowie, związany był przez całe lata oczywiście z Lady Punk. Wróć z Perfektem. Napiszcie, co myślicie o Panasie. Czy lubicie jego wokal, czy nie podoba wam się? Czy tak jak tutaj wcześniej pisał łowca głów, no zbesztali go za jego, no powiedzmy, wystąpienie podczas sylwestrowej nocy w Polsacie, czy jednak nie, totalnie macie wywalone, a ja sobie odpalę herbatkę, bo mi się kończy. O. Ja nie wiem, co ja bym bez herbatki zrobił, ale jest pięknie. Dobrze, lecimy dalej. Patrzymy, panie i panowie. Po powrocie do Polski w 1994 reaktywował Lady Punk z Janem Borysewiczem. Tego samego roku ujawnił się jako autor tekstu na albumie Nana. Od tego momentu jest autorem tekstów piosenek na kilku płytach Lady Punk, w tym słów utworu Młode Orły, Nie chcę litości, Na granicy, Znowu pada deszcz, Słońcem opętani, Mój świat bez siebie czy do Moniki L. Kompozycji stanowiącej ilustrację muzyczną do filmu Marka Koterskiego I Love You. Rzeczywiście to było tak, że do czasu, kiedy pan nie zaczął pisać, no to Lady Punk miało wielu kompozytorów, wielu autorów tekstów. No wiadomo, najbardziej rozpoznawalny Andrzej Mogilnicki, ale był również między innymi chociażby Grzegorz Ciechowski, panie i panowie, Marek Dudkiewicz, Jacek Skubikowski, który tak naprawdę odpowiedzialny jest za całą płytę Zawsze tam, gdzie ty, no i Zawsze tam, gdzie ty, utwór, który najbardziej chyba charakterystyczny jest, jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów. Więc no rzeczywiście bardzo dobrze to wyglądało. Bogdan Olewicz również wiele tekstów dla nich napisał. Lady Punk to jeden z pierwszych zespołów rockowych, jakich słuchałem w dzieciństwie, pisze Ironek. Ja słuchaj, i to będzie, zabrzmi, to znowu będzie tak, jesteś tak stary, jak, że pamiętasz Święta bez Kevina na Polsacie, ale tak to jest, panie i panowie, zgadza się. W tym roku jest 30 lat, od kiedy zacząłem słuchać Lady Punk. Bo zacząłem ich słuchać, i to jest właśnie, to jest ironia, bo zacząłem ich słuchać w 93 roku, a oni wtedy nie istnieli. Bo to jak tutaj właśnie mówiłem, od 91 do 94 nie istnieli. Wtedy akurat siostra mnie zaraziła, pozdrawiam. I akurat zacząłem słuchać Lady Punk. I jakież było moje zdziwienie, kiedy rok później się reaktywowali i poszedłem na halę Gumniska w Tarnowie obejrzeć ich wtedy jeszcze solowo, dopiero przy kolejnej płycie był wspólny koncert z Urszulą, ale to było piękne, coś pięknego, panie i panowie, Lady Punk jak za starych, dobrych czasów. Co prawda nie zagrali wielu utworów z nowej płyty, chyba tylko pojawiła się Nana i Na co komu dziś, no ale to wiadomo, że akurat te utwory były grane w muzycznej jedynce, tak było coś takiego. Najlepszy głos męski w Polsce, Ostrowska kobieca. Ostrowska jest genialna, ja cały czas ją oglądam na YouTubie, cały czas ma nowe rzeczy. Według mnie Janusz i Lady Punk powinni powoli myśleć o emeryturze, tak jak Perfekt swojego czasu, żeby nie stać się parodią a la Maryla, a panowie nie zasługują na to. No zgadzam się, no bo to jest taki motyw, panie i panowie, że nawet jakiś czas temu, może 3 tygodnie temu, może troszkę więcej, widziałem wywiad właśnie z Robertem Gawlińskim, z którym to panowie między innymi współpracowali przy okazji albumu Być Wolnym, tam Panas przecież też nagrał z nim piosenkę, choćby nie wiem co, i Robert powiedział coś takiego, że bo jeden z widzów zarzucił mu, że no ich koncerty Wilków nie są już takie szałowe i w ogóle inaczej to śpiewają, i on mówi, że z czasem ci głos opada, jest coraz niższy, więc po prostu dla mnie to jest normalne, że te utwory trzeba zmienić intonację. I mówi na przykład, ja nie rozumiem, jak Janek Borysewicz nie zmienia tonacji. Przecież Panas mówi, nieraz na koncertach słychać, jak on już po prostu nie wyciąga pewnych utworów, no bo piosenki, które są napisane w 83, no to ciężko się śpiewa. Te, które są oczywiście nowsze, jest dużo łatwiej, ale mówię, jak nie, i jeżeli to sam muzyk, zawodowy muzyk, jakim jest Gawliński, to słyszy, no to rzeczywiście coś w tym, panie i panowie, musi być. Swojego czasu pierwsze wydania CD sięgały ceny 400 zł, pisze Łowsadów. No rzeczywiście, ja pamiętam pierwszą swoją płytę, to chyba kupiłem, czekajcie, wtedy już byłem w liceum, wtedy płyty dopiero wchodziły, ale to byłby gdzieś chyba 94, 5, 6, jakoś tak. I to kupiłem swoją, akurat znalazłem płytę The Best of Kapitan Nemo. Takie rzeczy były, panie i panowie, takie rzeczy. To się zdarzały. Nikt nie chce, żeby go odmrażać, tylko co roku na Sylwestra marzeń. No rzeczywiście, no wiadomo jak jest
jak jest z Marylą, panie i panowie, tak to rzeczywiście z nią jest, może być, no ale to niekoniecznie, to wiadomo, że niekoniecznie tak to jest. Słuchajcie, lecimy dalej o Januszu. W latach 90., proszę bardzo, między innymi nagrywał z Robertem Gawlińskim, choćby nie wiem co, i występował gościnnie z Perfektem. Koncertowe Niewiele ci mogę dać. Nie wiem, czy widzieliście, właśnie, czy słyszeliście tę piosenkę. Tam to było tak, że Grzesiek Markowski zaśpiewał jedną piosenek Lady Punk, a pana zaśpiewał piosenkę właśnie Niewiele ci mogę dać Perfektu. No i w pewnym momencie się walnął i zamiast zaśpiewać Niewiele ci mogę dać, tak z pełnym przekonaniem, niewolę ci mogę dać. Rzeczywiście było, ale to było akurat dosyć fajnie, to jakieś koncerty były charytatywne. W 1998 roku wykreował postać Antoniego, głównego bohatera filmu fabularnego Doroty Kaniżawskiej Nic. No i to jest rzeczywiście niesamowite, bo to nie jest film popularny, nie jest film akcji, to jest dramat, gdzie Panos gra strasznego waciaka, delikatnie mówiąc. W 1999 wraz z innymi wykonawcami brał udział w nagraniu piosenki Z kopyta kulig rwie. To była piosenka Skaldów, oczywiście oni wtedy się nazwali kuligowscy. Tam była, nawet był tarnowski epizod, bo Magdalena Piekarczyk bodajże z zespołu 7, chyba jakoś tak. Tam brali udział Kasia Stankiewicz, Kaja i tam oczywiście wielu innych, Piasek jeszcze i tam jeszcze innych. W ogóle moja koleżanka się dowiedziałam po latach, wystąpiła w tym teledysku i jest to właśnie, gra tą pielęgniarkę. Karolina, pozdrawiam. Nie będę mówił na głos również, że Karolina chodziła do szkoły z młodym Panasem, ale to oczywiście z synem Panasa, bo to nie potrzeba tego mówić. Dobra, słuchajcie, panie i panowie. Czyli w tym roku możemy spodziewać się nowej wersji Kryzysowej Narzeczonej. Ja bym sobie życzył, naprawdę bardzo bym chciał. W ogóle jestem ciekaw, ponieważ Kryzysowa Narzeczona, tutaj właśnie Jurku piszesz, a tutaj właśnie widzicie książkę oczywiście Jana Bo i książka Jana Bo jest mniej obcy, oczywiście nawiązanie do utworu Wciąż bardziej obcy. To jest jego biografia, rozmowa, wywiad z Marcinem Prokopem. Marcina Prokopa oczywiście kojarzycie. Jakiś czas temu Andrzej Mogielnicki, czyli autor tekstów i współzałożyciel Lady Punk, wydał biografię pod tytułem Kryzysowa Narzeczona. No i teraz byłoby, żeby do tej wielkiej trójcy dołączył Panas i a żeby po prostu dał nam tą biografię, żebyśmy mogli o kilku rzeczach posłuchać, bo jeżeli słuchaliście którejkolwiek z płyty Panasa, czy to właśnie płyty pod tytułem Panasewicz, czy chociażby płyty, to się tak powinien pokazać, płyty fotografie, no to one są dużo inne, no nie, bez sensu to brzmi akurat, są zdecydowanie inne od tego, co możemy słyszeć w Lady Punk, ale rzeczywiście Janusz się tutaj pokazuje jako świetny wokalista, zresztą o tym mówicie cały czas, także jak najbardziej. On ma bliźniaki? Tak, bliźniaki mu się urodziło nie tak dawno, w sensie nie tak dawno, mówię kilkanaście lat temu, a Wojtek jest dużo starszy, Wojtek już jest koło 40, jak nie po 40, panie i panowie. Także jakoś tak to było. Patrzymy dalej, co tutaj było. No, w 2004 roku nagrał w duecie z Kubą Molendą utwór już zawsze na potrzeby albumu Kubuś Puchatek piosenki ze 100-milowego lasu. No to akurat na potrzeby filmu. No, zabawnie to było. W 2008 nagrał w duecie z Andrzejem Kraińskim z Kobranocki utwór Jeżdżę na rezerwie, który jednak nigdy nie doczekał się oficjalnego wydania, ale oczywiście, że tak, na YouTubie możecie go posłuchać, panie i panowie, więc wbijajcie jak najbardziej, możecie sobie go posłuchać. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj gadamy o Panasie, panie i panowie. Jeżeli macie jakieś, spotkaliście go, albo Janka, albo Kubę, czy któregokolwiek z członków, proszę bardzo, w tym momencie na czacie wbijam wam link do naszej audycji, możecie w niego kliknąć i na żywo na antenie powiecie, pogadacie, co tam wam leży. Słuchajcie, na sercu. W 2008 również premierowo zaprezentował swój pierwszy solowy singiel Po co słowa. Oczywiście mowa to jest, Po co słowa jest to utwór z tej płyty, właśnie z płyty Panasewicz. Jest to utwór numer 2. Bardziej przebojowy wydaje mi się był utwór Obudź się. A to może dlatego akurat też mi się podoba, że dowiedziałem się, że reżyserował go mój kolega z liceum. Tak, jak najbardziej akurat on się tym zajmował. Dawid, pozdrawiam cię. Akurat się okazuje, że jednak tych ludzi się trochę zna. Także bardzo fajnie. Już tutaj patrzę, gdzie tutaj mi uciekło to wszystko.
Tak, Podosłowa 19 września nakładem QL Music wydał solowy album zatytułowany po prostu Panasewicz. Rok 2009 spędził głównie na promowaniu na koncertach swojego solowego debiutu. Pierwszy występ z premierowym materiałem dał 23 stycznia, oczywiście w Domu Kultury w Olecku. No jakże mogło to by, panie i panowie, było inaczej. Co mamy tutaj, słuchajcie, co mamy dalej. W marcu otrzymał tytuł Zasłużony dla miasta Olecka. W 2011 wystąpił gościnnie w wielu nagraniach telewizyjnych, m.in. Szymon Majewski Show, Szansa na sukces i Po zmierzchu. Po zmierzchu w ogóle nie kojarzę, nawet nie mam pojęcia, co to jest. No ja też niespecjalnie tak telewizję, panie i panowie, oglądam, więc dokładnie wiecie, że nie wszystkie tytuły kojarzę. Oraz wziął udział w nagraniu utworu Mazurski Cud, powstałego w ramach akcji Mazury Cud Natury, promującej region Mazury. No wiadomo o Olecku. Wiosną 2012 wziął udział w drugiej edycji programu Bitwa na głosy wraz ze swoją drużyną z Olecka. Zajął 4. miejsce, odpadając w 7. odcinku. Ciekawe, ile było miejsc. Jeżeli znacie, to dawajcie znać, bo jestem ciekaw. W 2013 roku nagrał utwór Kura. To nie ma W, spokojnie, to nie ma W, na potrzeby projektu Zwierzaki, faceci dla dzieci. Okej. W marcu 2013 wydał drugi solowy album pod tytułem Fotografie, do którego muzykę napisali John Porter oraz producent nagrań Jakub Galiński. W 17 został jurorem w 5. edycji programu Talent Show Idol. Rzeczywiście miało być ciekawie, miało być wesoło, no a pana się pojawił. I to wszystko, panie i panowie. 23 sierpnia 2019 wystąpił jako gość Darii Zawiało w ramach 10. edycji trasy Męskie Granie. Tutaj ktoś w tym momencie, chyba Madame Perfumela, wspomniał wcześniej o męskim graniu. Nagrał z nią również utwór Szarówka Vol 2, który został umieszczony na reedycji albumu Helsinki. W tym samym roku wziął udział w nagraniu utworu Zaprowadź do piekła Cayenne jako gość duetu Wac Toja and Mateo. Akurat tego duetu przyznam, że nie kojarzę, panie i panowie, jak tak mi to wyszło, no, ale to się zdarza. Sobie łyknę. Tylko przypomnę, że dzisiaj sobie gadamy, panie i panowie, oprócz tego, że o filmach, do których za czas jakiś wrócimy, to o Panasie z Lady Punk, ponieważ obchodzi już niedługo, za 3 dni, obchodzi swoje kolejne urodziny, więc dokładnie wiecie, jak to wyglądało. W marcu 2009 otrzymał tytuł Zasłużony miasta Olecka, ale o tym już akurat mówiłem wcześniej, i został odznaczony medalem. 20 lipca 2018 podczas 25. przystanku Olecko została odsunięta ławka, na którą usadzona jest rzeźba Panasewicza. W uroczystym odsunięciu pomnika brał udział sam artysta w towarzyszeniu rodziny oraz fanów. Jeżeli jest ktoś, tutaj był wtedy na odsunięciu, dawać mi to pisać, bo jestem bardzo, bardzo ciekawy. Charakterystyka muzyczna i inspiracje, panie i panowie. W młodości słuchał takich mało znanych zespołów jak The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, The Rolling Stones, UFO i Erika Claptona. Albumy Led Zeppelin 2 uważa za najważniejszą płytę w życiu. Cenił sobie również twórczość Wojciecha Młynarskiego, śpiewał poezję Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. W latach 80. zainteresował się grupami The Cars, The Cure i The Police. The Cars, The Cure, The Police, fajnie to brzmi. Na pierwszym solowym albumie Panasewicz umieścił głównie liryczne ballady, ale też m.in. elementy muzyki irlandzkiej. Tak, jak najbardziej ja chciałbym powiedzieć, ja byłem to przeze mnie, ja byłem tym wpływem, no oczywiście nie ma tak, bo panie i panowie, dla tych, którzy nie wiedzą, ja mieszkam na co dzień w Irlandii i to właśnie z Irlandii do was nadaję, panie i panowie. Życie prywatne, czy będziemy mówić? Nie będziemy omawiać jego życia prywatnego. Wiadomo, że się ożenił, ma 3 dzieci, Wojtka, a także bliźniaków Brunona, a także Juliusza. Tak to rzeczywiście było. Pasjonat piłki nożnej. W 2009 roku był felietonistą magazynu Football. Wielokrotnie występował w charakterze komentatora w programie As Wywiadu oraz programach kanału Polsat Sport. Jest wielkim fanem Barcelony. W 2018 roku został ekspertem telewizyjnym stacji Polsat Sport Premium, dla której komentuje spotkania piłkarskiej Ligi Mistrzów. Fanatyk FC Barcelona, jak mówiłem wcześniej, i kibic Legii Warszawa. Ceni sobie również Jagiellonię Białystok. W 2020 był gościem programu Hate Park w dobrym składzie, podczas którego udzielił odpowiedzi na wiele pytań dotyczących sportu. Prócz piłki nożnej lubuje się w koszykówce i łyżwiarstwie. Zgadza się, był w Hate Parku, ale to było dawno temu i tak to jest. Kiedyś to były teksty piosenek, a nie teraz miauczenie i szczekanie. Domyślam się, że, bo to po TikToku krąży ostatnio szczekanie, to Ralf Kamiński rzeczywiście, że jakoś to ktoś tam wychwycił, że w jednej z piosenek tak to bywa. Za Barcelonę szanuję. No widzisz, i to jest to, że
Panas lubi Barcelonę i to nie za czasów, jestem fanem Barcelony, bo Robercik jest w Barcelonie. No nie, nie, no on po prostu, ja na przykład jak komuś powiem, że ja oglądam Barcelonę i mi się podoba od czasów Carlesa Pujola, bo akurat Carles Puyol mi się bardzo podobał jak grał, więc rzeczywiście mam nadzieję, że jest tutaj kilku fanów tej Barcelony, oczywiście od dawna. No ale panie i panowie, jak mamy rock'n'rolla, no to mamy jazdę, tak? Jest rozpierducha, jest zadyma, no i jest, jak to mawiają, sex, drug and rock'n'roll, no więc oczywiście tutaj też nie za wesoło, bo nie będę, słuchajcie, mimo że jestem fanem, ale nie będę tylko i wyłącznie cukrzył Panasowi, bo dostanie cukrzycy, rozchoruje się, a po co mu to, nie potrzebuje. W 2007 roku na koncercie w Pruszczu Gdańskim, będąc w stanie nietrzeźwości, badanie wykazało 1,8 promila, więc dosyć fajnie, rzucił budelką w 24-letnią fotoreporterkę. We wrześniu 2008 roku sąd w Gdańsku ukarał go grzywną w wysokości 13 000 złotych na rzecz poszkodowanej i 3 000 kosztów sądowych. W marcu 2009 roku sąd rejonowy ukarał go także naganą za wulgarne zwracanie się do publiczności podczas tego samego koncertu. Nie wiem, czy jesteście takimi fanami jak ja, że wszystko patrzycie, oglądacie, ale akurat znalazłem nagranie z tego koncertu, no i widać, że nawet Janek próbował go uspokoić. To jest oczywiście dwie strony medalu, bo nie wiem, czy byliście kiedykolwiek, ale z tego, co piszecie, to chyba tak, na koncercie Lady Punk, jak tam popatrzycie, jak tam weźmiecie sobie bilet i popatrzycie na odwrocie, na przykład jest napisane zakaz fotografowania, zakaz nagrywania wideo i tak dalej, i tak dalej. No a tutaj nie dość, że pani robiła zdjęcia, to jeszcze dzisiaj ochroniarze ją wpuścili za barierki, no i pan nas po prostu był wypity, zdenerwował się, wziął i widać, że po prostu wziął butelką z wodą, zwykła plastikowa butelka, no i cisnął, a że akurat chyba powinien grać w NBA, udało mu się, trafił celnie, idealnie w dziewczynę, więc rzeczywiście tak to jest, panie i panowie. W 2014 wystąpił nietrzeźwy podczas koncertu w Tarnobrzegu w ramach cyklu Lato z radiem, na którym fałszował i mylił słowa własnych piosenek. Zachowanie wokalisty wywołało krytykę w mediach, muzyk publicznie wystosował przeprosiny, a ostatecznie rzucił alkohol, deklaruje się jako abstynent. Okej, w porządku. Tutaj też nie będę go obronił, bo rzeczywiście skoro sam potwierdził, że dał plamę, no to jak najbardziej. Ja pamiętam, byłem jakiś czas temu, a to już było, chyba 7-8 lat, a więcej. W każdym razie na koncercie Kultu, tutaj niedaleko w Cork, czyli jakieś może 100 kilometrów ode mnie, Cork oczywiście Irlandia, no i Kazik też chyba coś tam naprawdę wziął, bo potrafił w połowie, mylił piosenkę, w połowie, dobra, zaczynamy jeszcze raz, to chyba ze 2 czy 3 razy, no i między piosenkami były takie, powiedzmy, 15-20 minutowe monologi o tym, jak to jest źle w kraju, nie wracajcie, bo to i tamto i w ogóle, więc masakrycznie było, masakrycznie. Potem kolega mówi, jaki super koncert, ja mówię, tak, Łukasz, no cóż, poznaliście go nie tak dawno, mówię, Łukasz, a ile wypiłeś? Ja mówię, tam z 6, mówię, a ja niestety 0, bo jestem kierowcą, więc no rock'n'roll ma to w sobie, że jest, panie i panowie, czasami grubo, czasami jest to po prostu za grubo. Oj. Albumy solowe, to oczywiście, jak mówiłem wam wcześniej, i tutaj pokazuję albumy pana Sewicz, a także fotografie. Zresztą fotografie, nomen omen, fotografie w środku są, bo żeby nie było, że nic nie ma, panie i panowie. Jak najbardziej bardzo fajne zdjęcia, no artystyczne bardziej niż ukazujące cokolwiek, no ale pana to jest, chciałem powiedzieć, dusza niearcysta, ale naprawdę nie ma chyba dziedziny życia, gdzie by go nie było, bo można kupić buty Panasa. Kiedyś były perfumy Lady Punk. Ponoć koszmarnie, zresztą jak sam Jan Borysewicz w tej książce pisze, koszmarnie pachniało, no ale rzeczywiście tego troszkę było. Jeżeli chodzi o inne nagrane utwory, no to o nich wszystkich już tutaj mówiłem, panie i panowie. Słuchajcie, filmografia i to będzie zaskakujące, bo tutaj już ktoś wspomniał oczywiście o filmie To tylko rok, ale jeszcze właśnie było Oszołomienie, było Nic, segment 74 Oskara Kaszyńskiego, 39,5 serial, oczywiście gościnnie jako sprzedawca w sklepie muzycznym, Licencja na wychowanie, serial jako były mąż Weroniki, a także Kino Magdaleny Wetlik, Tomasza Lechickiego i rola Arnolda. Panie i panowie, a ścieżka dźwiękowa, no to wiadomo, że o dwóch takich, co ukradli księżyc, i nie mówię tutaj o braciach Kaczyńskich, panie i panowie, zdecydowanie nie, mówię tutaj o filmie animowanym, Cisza Pawła Trzaska, I Love Marka Koterskiego, tam oczywiście ten utwór do Moniki L, a filmy Marka Koterskiego to oczywiście Adaś Miałczyński, Władcy przygód Stąd do Obliwio,
wokal w utworze To Rock and Roll, a także Żużel, piosenka do filmu Doroty Kędzierzawskiej, oczywiście Żużel, wokal w utworze Czarny Sport. I to rzeczywiście nie jest jakiś tam wybitny film, no bo słuchajcie, Tarnów żużlem stoi. No, zresztą mieliśmy mistrza Polski wiele, wiele lat temu i u nas się w Tarnowie od zawsze na żużel chodziło. Zresztą rozmawiałem jakiś czas temu z kolegą, z Wojtkiem, który jest wielkim fanem żużla. W końcu w Gnieźnie mieszka. Pozdrawiam cię Wojtek. No i mówi, nie, no słuchaj stary, no, film jest słabiutki. No i tak, to jest Dorota Kędzierzawska, ale nawet jej trafiają się słabe filmy, więc panie i panowie, zdarza się. I najlepszemu zdarza się, jak śpiewa wokalista. A ja przypomnę panie i panowie, że dzisiaj jak co tydzień gadamy sobie o tym, co tam fajnego filmowego. Słuchajcie, w tym momencie dla tych wszystkich mówię oczywiście, którzy są, wybieramy filmy. Głosujecie wy na najlepsze i najgorsze filmy. Tydzień temu stworzyliśmy listę 23 propozycji waszych. Okazało się, że te wszystkie 3, które były rezerwowe, odpadły, bo jedyna była zagwozdka przy okazji filmu Weird, historia Ala Jankowicza, ale rozmawiałem z Wiktorem i podał mi informację, że był jeden pokaz na festiwalu, mam nawet dokładnie z którego, był pokaz dla dziennikarzy i to jest uznawany za oficjalny pokaz tego filmu, więc Weird Al Jankowicz jak najbardziej został również nominowany. Wchodźcie, czy to wejdziecie na naszego Discorda, czy na naszą grupę na Facebooku, to jak najbardziej tam możecie panie i panowie sobie to ogarnąć. Ojej, co to się dzieje z tym YouTube'em? Widzę, że YouTube jest strasznie zapóźniony, teraz pokazuje mi początek odcinka, no ale coś widać, że YouTube lubi sobie zaszaleć. A odświeżyć może? Nie będę się, bo jeszcze się wyłączy i coś. I wybieracie, panie panowie. Głosowanie trwa do środy, do przyszłej środy i w odcinku za 2 tygodnie sobie pomówimy. Gadamy również w końcu, nareszcie, w końcu z Jędrzejem Jezierskim. Pamiętacie, aktor, który wystąpił m.in. w serialu Korona Królów. W końcu zdjęcia się zakończyły i będzie mógł z nami pogadać, panie i panowie. Pojawi się u nas najprawdopodobniej w połowie lutego. Udało się w końcu to ogarnąć, więc mam nadzieję, że będzie dobrze, będzie fajnie, będzie panie i panowie ciekawie. Proszę bardzo, macie tutaj ostatnio w tym momencie szansę, żeby wejść do audycji i opowiedzieć o swoich przygodach z Januszem Panasowiczem. Proszę bardzo, 200 osób już dzisiaj było z nami, bardzo mnie to cieszy. Dziękuję pięknie za wszystkie łapki w górę, za wszystkie suby, naprawdę to sprawia, że kanał cały czas rośnie, a przypominam, że ostatnimi czasy rośnie jak szalony. Rzeczywiście dzieje się, przyłącza się do nas coraz więcej osób i dzisiaj też pięknie, panie i panowie, dzisiejszy short na temat Batmana, już ponad 2000 wyświetleń, więc jeżeli jesteście fanami tej formy, no to nieważne, czy śledzicie, bo tak naprawdę ostatnimi czasy ją wrzucam w każde media, gdzie jestem dostępny, więc czy to na YouTubie, na TikToku, na Instagramie, czy na Twitterze możecie oglądać te właśnie moje shorty. Są to takie krótkie formy do 59 sekund oczywiście w poziomie, a nie tak oczywiście w tym momencie, jak jesteśmy w pionie, czy jakoś tak. No albo odwrotnie, no nieważne. W każdym razie dokładnie wiecie o co chodzi. Jeżeli chodzi o Panasa, to z tego co się orientuję, na razie nie planuję żadnego zakończenia kariery. Niestety nie planuję też wydania nowej płyty, a szkoda, bo rzeczywiście już 9. rok idzie od czasu, kiedy światło dzienne ujrzał album Fotografie, a według mnie jest naprawdę świetny. Zresztą nie tylko on, Kielich z Lady Punk też wydał 2 rewelacyjne solowe albumy, również jestem szczęśliwym posiadaczem tychże albumów. Wraz z Lady Punk rzeczywiście dosyć dobrze, a nawet bardzo dobrze im się w tym momencie wiedzie, bo ostatni album, jaki Lady Punk wydał, to LP40 z 2021 roku, 40-lecie, no już więcej nawet niż to, ale to rzeczywiście jest dosyć poważne. Teraz wydali, chodziło mi oczywiście że tak powiem, o album, jakby to powiedzieć, oryginalny, można powiedzieć album, w którym piosenki są nowe, bo teraz właśnie też został wydany album MTV Unplugged, panie i panowie, który można sobie jak najbardziej kupić, jeżeli macie ochotę, to śmigajcie do Empiku, do jakiegoś tam lokalnego sklepu i możecie sobie spokojnie go nabyć. Tutaj sobie patrzę, co to się dzieje. Ktoś by mógł powiedzieć, nie no, pana się już skończył, w ogóle Lady Punk Go Home, ale tak tutaj patrzę w tym momencie na nagrody, no to tylko przypomnę, to jest ostatnich 6 albumów, tak?
no to oczywiście nie będę w to wliczał Zimowego Graffiti 2, bo to są piosenki świąteczne, pastorałki, więc to niekoniecznie dobrze, ale tak. Strach się bać, złota płyta. Maraton, złota płyta. Miłość i władza, złota płyta. LP1, platynowa płyta. Więc rzeczywiście panowie się cały czas cieszą wielkim poszanowaniem, panie i panowie. Czy oprócz Lady Punk jesteś fanem jakichś innych kapel, grup muzycznych? Zgadza się jak najbardziej. No tylko nie tylko Lady Punk człowiek żyje, ale to również to jest tak, Jurku, można byłoby powiedzieć łatwiej, byłoby wam powiedzieć, czego nie słucham, bo tak naprawdę u mnie to jest wszystko, ale jeżeli mam powiedzieć na przykład zespoły, których na przykład kupuję albumy i w miarę możliwości chodzę na koncerty, no to chyba drugim moim ulubionym powiedziałbym był Iron Maiden. Taki mało znany brytyjski zespół, uwielbiam, widziałem już chyba ze 3 razy na koncercie i jak najbardziej. Rammstein, więc jak najbardziej mocne granie. Oczywiście lubię Perfekt. Pamiętajcie, to, że mówię, że na przykład lubię, to nie oznacza, to samo w przypadku Lady Punk, nie wszystkie płyty na przykład mi podchodzą, prawda, ale generalnie jak najbardziej sobie lubię tego posłuchać i lubię sobie wrzucić te utwory, więc rzeczywiście tych zespołów kilka byłoby. Z nowszymi wykonawcami mam problem, z tego względu, że o ile na przykład takie zespoły właśnie jak Irony, jak Rammstein czy Lady Punk, jak wrzucę na przykład całą płytę o Metallica, wrzucę na przykład całą płytę, no to mogę przesłuchać, to z tymi nowymi zespołami jest tak, że włączę album, na przykład, nie wiem, 10-piosenkowy, na przykład zobaczmy, Panasewicz, prawda, fotografię, no to mamy 10 utworów i z tych 10 utworów nagle okazuje się, że 1 albo 2 są fajne, rzeczywiście naprawdę fajne, a reszta to są takie uzupełniacze, po prostu są tam, bo są, żeby tam gdzieś, o proszę bardzo, bo zrobimy 1-2 singla, dla singla on się sprzeda na Spotify, ludzie klikną, ludzie zobaczą, a reszta to gdzieś tam po prostu sobie jakoś sobie przetrwa, to już będzie wskoczy. Teraz widziałem chyba w zeszłym roku, czy 2 lata temu, jeden chyba top trendy się nazywa ten festiwal polsatowski, chyba w Sopocie, że tyle i tyle ktoś ma tam wyświetleń milionów na YouTubie, bo teraz w tym momencie to jest wyznacznik. Ale co z tego, jak na przykład okazuje się, że 9 pozostałych utworów jest słaby, więc naprawdę jest kilka utworów, które lubię, a jeszcze tak sobie. Dziś wielu ludzi chce posłuchać dobrego, ciężkiego grania, dlatego Måneskin wygrał Eurowizję, a dlatego przecież w TV nie puszczają. No tak samo jakiś czas temu zespół fiński, musimy podpowiedzieć, Jurku, z piosenką Hard Rock Hallelujah Lordi, tak? Z Finlandii. Też się nikt nie spodziewał, jak to może być. I to nagle się okazało. Moja topka to chyba Rammstein, Metallica, Within Temptation, Nightwish. Nightwisha, Ironku, lubiłem do czasu, kiedy nie odeszła Tarja. Właśnie nie tyle, co odeszła, została wyrzucona z zespołu. Kiedy Tarja została wyrzucona z zespołu, dla mnie się wtedy się już Nightwish skończył. Jakoś tak nie istnieje. O Red Hotów sobie lubię bardzo też posłuchać, bo to jest rzeczywiście fajna sprawa, panie i panowie. Tak więc Janusz Panasewicz żyje, ma się dobrze, bardzo mnie to cieszy. Niech dalej śmiga. Proszę bardzo, tutaj jeszcze łowca wrzuca accept i UDO. Niech sobie śmiga, niech nagrywa dalej, bo rzeczywiście facet ma potencjał. Niech w końcu Jan Borysewicz powie, okej, rzeczywiście my widzimy, my czujemy, skoro Gawliński mówi, skoro Skruch powiedział, że rzeczywiście już ten wokal nie daje rady, no to obniżamy tam, powiedzmy o 1 oktawę, nie o oktawę, dokładnie wiecie o co chodzi, że w każdym razie, że Panas będzie mógł śpiewać, a nie próbować wyciągnąć, co rzeczywiście czasami wygląda komicznie. A co do Polsatu, panie i panowie, to akurat nawet, bo jestem na grupie na Facebooku Fani Lady Punk i w trakcie trwania koncertu ktoś zauważył, że nawet gitara Jana Borysewicza nie była wpięta pod wzmacniacz, bo chodzi o to, że przy okazji takich imprez no, artyści grają z playbacku albo z półplaybacku, ponieważ nie byliby w stanie ogarnąć technicznie tego wszystkiego. Ja wychodzę z założenia, że to chyba mi się wydaje nie do końca jest prawda, bo w zeszłym tygodniu, chyba tak, widziałem na HBO bardzo fajny dokument, właściwie program na temat wprowadzania kolejnych osób do Rock and Roll Hall of Fame. I akurat w trakcie tego odcinka była wprowadzana grupa Eurythmics, no genialna Annie Lennox i Dave Stewart oczywiście. Był, kto tam jeszcze był? Oczywiście był Eminem, między innymi, było rzeczywiście Lionel Richie, była Dolly Parton, było wielu tych znanych gwiazd i oczywiście oni wszyscy śpiewali na żywo, tylko akurat tutaj jest taki jeden mały kruczek, panie i panowie, jak popatrzycie, to na przykład za nimi cały czas grała ta sama kapela, ten sam zespół, ta sama sekcja rytmiczna, a tylko co najwyżej
jeżeli na przykład wchodził Eurythmics, to Dave Stewart tylko dostawał gitarę i to wszystko, więc tutaj była tylko kwestia taka, że podbijamy jeden instrument i damy radę, a pomiędzy oczywiście poszczególnymi zespołami była przemowa, jak na przykład Dr. Dre wprowadzał Eminema, no to chyba gadał z 10 minut, więc też mamy 10 minut na to, żeby to wszystko podłączyć. Tutaj akurat tak nie było, no ale wiadomo, jaka impreza, tak to jest. Perfekt też zasługuje na osobny odcinek, to też świetna kapela, przynajmniej do pewnego czasu, zgadza się, do kiedy Grzegorz Markowski z nimi grał, to było super, zresztą bardzo niedoceniona, a według mnie jedna z najciekawszych płyt to ich wydawnictwo Geny. Bardzo lubię, mam to na kasecie, panie i panowie, taki starym, że mam to na kasecie, no ale rzeczywiście to było dawno, dawno temu, więc panie i panowie, ja pana sobie życzę najlepszego. Janusz, nie wiem, czy Janusz, na pewno oglądasz? Oczywiście, że tak, także twoje zdrowie. Herbatka, co prawda, ale też ponoć jesteś abstynentem, także herbatka. I Madame Perfumerla, nie, naprawdę z prądem, co za bałwan, co za... Ktoś może stwierdzić, no to my coś dolejemy sobie do herbatki. Dajcie spokój po prostu. W tym aspekcie zgadzam się bardzo z Jackiem Kuroniem. Herbatka tylko i wyłącznie solo. W okresie jesienno-zimowym można dorzucić cytryny oraz miodu. Ewentualnie brązowy cukier, a tak to rzeczywiście jakoś tak niespecjalnie mnie to rajcuje, bo to nie jest dobra sprawa, więc pana twoje zdrowie. Ja wyznaję zasadę, że Rock and Roll Hall of Fame powinny trafić wyłącznie grupy rockowe, a nie ABBA, Eurythmics czy inni. W Rock and Roll można zrobić Rap Hall of Fame. Tak też powinno być, no ale widzisz jak to jest. Słuchajcie, lecimy dalej, panie i panowie, bo wiadomości filmowych dużo jeszcze zostało. Serial Obcy coraz bliżej. Dobrze wiecie, że jestem wielkim fanem twórczości Ridleya Scotta ostatnimi czasy, a to jest akurat informacja od Deadline. Serial Alien zapowiedziano jeszcze w grudniu 2020. Od tego czasu trafił do nas jeden strzęp informacji dotyczący projektu, który przygotowuje Noah Hawley, twórca serialu Fargo. Szef stacji FX, dla której powstaje serial, John Landgraf, ujawnił jednak właśnie, że wciąż trwa etap preprodukcji, potwierdził jednak, co zapowiadał wcześniej, zdjęcia mają już ruszyć w tym roku, więc może się doczekamy. Może. Jest w trakcie zdjęć do 5. sezonu Fargo, ale aktywnie nadzoruje również preprodukcję serialu Alien. Napisał już scenariusze, zdradził John Landgraf. Wydaje mi się, że w ten weekend spotka się ze swoim scenografem w Austin. Przygotowuje się do zdjęć, które ruszą w tym roku, kiedy skończy pracę nad 5. sezonem Fargo. Oczywiście równolegle w przygotowaniu jest pełnometrażowy film Alien Romulus. Za kamerą stanie Fede Alvarez. W roli głównej zobaczymy Cillię Spaeny. Nie wiadomo, czy projekty będą ze sobą powiązane. No pewnie nie, bo to wiadomo, że u Scotta wszystko jest możliwe. Z wcześniejszych oficjalnych informacji wiemy, że w Obcym nie pojawi się Ellen Ripley, Sigourney Weaver, Go Home, albo jakby to śpiewało coś jak Gary Move Out, ani żadna inna postać znana z dotychczasowych odsłon cyklu. Obcy rozgrywa się przed Ripley, powiedział Landgraf. To pierwsza historia z serii, która toczy się na Ziemi. Rzecz dzieje się na naszej planecie pod koniec obecnego stulecia, za 70 lat. Landgraf zapowiedział również, że serial o ksenomorfie, tak jak telewizyjne Fargo, będzie zarazem hołdem dla oryginalnego, jak i odważną próbą stworzenia czegoś nowego i oryginalnego. Publiczność powinna więc przygotować się na sporo niespodzianek. I tu by się przydał nam Lincoln, panie i panowie, bo on jest bardzo wielkim fanem Obcego. No, ma się akcja dzieci na Ziemi, mamy mieć Obcego. Jakim cudem, skoro w Obcy, 8 pasażer Nostromo, dopiero się dowiadujemy o Obcym, że nikt o nim wcześniej nie wiedział. No, zobaczmy. Latem ubiegłego roku Hawley udzielił wywiadu magazynowi Vanity Fair. Ujawnił wówczas, że serialowi Obcy będzie odpowiadał m.in. słuchajcie tutaj, mówimy o Obcym, Alien, ksenomorfy i słuchajcie tego. Będzie opowiadał o nierównościach społecznych, które zaprowadzą nas w naprawdę mroczne miejsca. Te filmy są o potworach, ale przede wszystkim o ludziach, o ludzkich więziach pomiędzy własną pasożytniczą, pierwotną przeszłością, a światłą, nieosiągalną przyszłością. Serial może też odciąć się od swoich klaustrofobicznych korzeni. Zaraz. Jak w ogóle Obcy, panie i panowie, może opowiadać o nierównościach społecznych? Co, jeden ksenomorf zabije 3 ludzi, a ten żadnego? Ten jest głodny, a ten się najadł? No dobrze. Filmowe Obcy zawsze są o kryzysowej sytuacji uwięzienia.
Jak kryzysowa narzeczona. Na statku we wnętrzu kolonii w więzieniu pomyślałem, że byłoby interesujące, gdyby pokazać sytuację, w której zagrożenia nie da się zamknąć, w której się rozprzestrzenia, zapowiedział Hewlett. Wcześniej z kolei ogłoszono, że projekt ma być mieszanką horroru znanego z obcego 8 pasażera Nostromo i nieustannej akcji znanej z obcego decyzyjnego starcia. No oczywiście, że tak, bo są dwie najlepsze części, prawda? No a tutaj rzeczywiście dostajemy coś takiego. No nie wiem, piszcie, co myślicie, bo ja naprawdę jestem skołowany, co myślę na ten temat. Jurek Piechota pisze, Ridley niech bierze przykład z Markowskiego odejść w szczytowym momencie kariery. No już niedługo zdjęcia ruszają do Gladiatora 2. O nie, kolejny prequel. Dokładnie pisze Paradox Kamera. Jak cytujesz daną wypowiedź, to jakbym lektora z programu kryminalnego słyszał Normal 997, o którym też można by na live choć trochę wspomnieć. Coś w tym jest. Dziękuję bardzo. Super, serial Obcy o ludziach brzmi to tragicznie. I proszę bardzo, się rozmyłem tutaj. Wracamy, ostrość, jesteśmy już z powrotem. Będzie o uciskaniu mniejszości, protomorfów przez ciemiężycieli ksenomorfów. Wszędzie wciną tę poprawność politycznie, zdecydowanie tak. I naprawdę ja jestem po prostu, o ile w zeszłym roku dostaliśmy, no wydaje mi się, że przynajmniej według mnie oczywiście, jeden z ciekawszych filmów o Predatorze, czyli Predator Prey i bardzo na niego czekałem. Tak na ten serial o obcym, no chyba niekoniecznie, panie i panowie, niekoniecznie. Więc przechodzimy dalej do fantastycznej czwórki. Latino Review podaje, panie i panowie. Czy Adam Driver dołączył do kinowego uniwersum Marvela? Według najnowszych hollywoodzkiej plotki aktor miał już okazję pracować z Disneyem przy Gwiezdnych Wojnach. Jest potencjalnym kandydatem do występu w widowisku Fantastic Four. Driver miałby wcielić się w Reeda Richardsa, znanego jako Mr. Fantastic, a może jednak w jego największego przeciwnika, doktora Dooma? No, zobaczymy w kogo. Zaraz mam nadzieję, że nam coś ciekawego napiszą na ten temat. Nie ma tak dobra herbatka. Panie i panowie, pytanie było, na którą herbatkę zbieram? Właśnie na tą pustą. Informacja o tym, że Adam Driver ma szansę na występ Fantastic Four ujawnił po raz pierwszy Jeff Snyder już 2 miesiące temu. Powiedział on wówczas, że Marvel skontaktował się z aktorem, proponując mu rolę Richardsa albo Dooma, choć raczej tego pierwszego pogłoskę powtórzyli ostatnio Grace Randolph i Portal The Direct, powołując się na własne źródła. Randolph zdarza się ujawniać informacje, które zostają potem potwierdzone, choć dotychczas dotyczyło to raczej plotek z obozu DC. Zobaczę, bo akurat też mam swoich, że tak powiem, informatorów, może coś będzie potwierdzone, ale nie miałem możliwości, żeby dzisiaj zrobić rozeznanie. Mamy jednak do czynienia z dziennikarskim pojedynkiem na plotki. Casey Walsh, redaktor naczelny portalu The GWW, skomentował na Twitterze relację o Driverze jednym słowem. Nie. Oczywiście jest to wypowiedź na tyle ogólnikowa, że może oznaczać, że przykładowo Driver nie jest na skróconej liście do roli Richardsa albo nie ma żadnej skróconej listy, a Driver jest jedynym kandydatem do roli. Żeby było śmiesznie, nawet jeśli Driver nie zagra w filmie, nie będzie to oznaczało, że pogłoska nie jest prawdziwa. Pytanie na dziś brzmi zatem, co myślicie o takiej kandydaturze? Proszę bardzo. Będziemy zaraz szukać, bo to 997. No zobaczymy. Mieliśmy do tej pory wielu Richardsów. Pamiętacie te dwie części sprzed wielu lat i tą ostatnią chyba, która trafiła do 10 najgorszych filmów. Fantastyczną czwórkę, którą rzeczywiście mieliśmy. No różnie to było. Mieliśmy Alexa Hyde'a Wyatta z 1994 roku, który nikt oficjalnie nie trafił do kin. No ten film, ale wiadomo jak to było. Ian Grudow z Fantastycznej czwórki i dwójeczki, czyli Narodziny Srebrnego Surfera, także Miles Teller z 2015 roku, tak, ta beznadziejna rzecz. No zobaczymy, jeszcze pojawił się Strange, już nałożyło mi się, pojawił się jeszcze w filmie Doktor Strange w Multiversum Obłędu, oczywiście pan fantastyczny, czyli tam John Krasiński wcielił się w jego rolę, ale to był oczywiście, można powiedzieć, wariant, to była inna ziemia, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. No jestem ciekaw. Bo akurat o ile Adama Drivera bardzo nie lubiłem, jego Kylo Ren mnie denerwował strasznie, wychodziłem z założenia, to jest po prostu śmieszne, to jest żałosne, to się nie nadaje do niczego, no to później obejrzałem historię małżeńską i się zakochałem w tym facecie, stwierdziłem, że jest genialny, że jest dobry, mimo nawet w filmie Biały Szum, który teraz możecie obejrzeć na Netflixie, którego do dzisiaj nie rozumiem, również on się pojawił w jednej z głównych ról, no był, ale film taki sobie, ale on był rzeczywiście genialny, on był super świetny. O, proszę bardzo.
White Noise, bardzo kiepski film z nim. No widzisz, a otwierał chyba w Cannes w ogóle. No nie wiem, niektórzy się zachwycają, a ja po prostu nie specjalnie. Cześć Jerewanisz, witam Cię bardzo serdecznie. Szkoda, że White Noise okazał się rozczarowaniem, bo zwiastuny były intrygujące. Ja akurat powiem Ci, włączyłem zwiastun i okazało się paradoks, i okazało się, że zwiastun jest całkowicie o czymś innym niż ten film. No bo rzeczywiście ja wiem, że bardzo często jest tak, że dostajemy zwiastun najlepsze, najciekawsze wersje, sceny, a potem się okazuje, że dostajemy film i jest o co chodzi, nie? Takie what the hell, niech tak będzie. Milesa Tellera też pamiętam głównie z roli w Top Gun Maverick, a on występował kiedyś w tej Abominacji Fantastycznej Czwórki. No widzisz, tak, rzeczywiście w Top Gunie gra syna Gusa, czyli tak naprawdę o faceta, który zginął w pierwszej części, no niestety tam nie zadziałało wszystko tak, jak miało być, panie i panowie. Ja przypomnę tylko, że dzisiaj sobie gadamy o filmach i tak dalej. Suba, dajcie suba z dzwonkiem, naprawdę warto, bo jak mówię, codziennie coś jest wrzucane, shorty są wrzucane codziennie, więc jest grubo, co środę wychodzi cykl kultowe horrory, co piątek, jeżeli nie zapomnę wyłączyć mikrofonu, jest recenzja nowości, umówmy się, że jutro, jeżeli będzie wszystko w porządku, to Megan wjedzie jutro. Bardzo już przepraszam od razu z góry za dźwięk, bo na pewno będzie inny, dziwny, słaby, no ale po prostu albo wrzucę taką recenzję Megan, jaka jest, albo po prostu nie będzie w ogóle, bo tak jak zresztą rozmawiałem z Julianem z kanału Brody z Kosmosu, mówi, że temu się to zdarzyło, zresztą tak samo jak powiedział w komentarzu i Galerian, i Marcin z Kocham Kino, i kilku innych rzeczywiście youtuberów, że też się zdarzyło każdemu, no ale nie miałbym już serca, żeby nagrywać drugi raz tego samego, więc albo wrzucę taką recenzję, powiem w ten sposób. Jutro siądę do niej, żeby ją zmontować. Jeżeli stwierdzę, że ok, ten dźwięk jest na tyle dobry, że jesteście w stanie mnie zrozumieć i moją przepiękną dykcję, to go opublikuję jutro wieczorem. A jeżeli nie, no to pożegnamy się z Megan. Ale, panie i panowie, może ja się pożegnam z Megan, ale nie pożegna się z Megan świat, bo o tym też właśnie był TikTok. Megan w tym momencie od piątku jest w kinach, ten nowy horror, gdzie to między innymi James Wan jest współscenarzystą, także współproducentem i to będzie na podstawie artykułu Deadline. Jak właśnie podawane jest w tym Megan na początku, film był napisany i nakręcony, co jest ważne, nakręcony i zmontowany R.K. Dla widzów od 18 roku życia, było krwawo, rzeczywiście było grubo, było poważnie, no ale kiedy wypuścili zwiastun, to się okazało, że młodzież w Ameryce na TikToku, młodzież oszalała, wszyscy, jak to super w ogóle i tak dalej, nowa rzecz, coś pięknego, coś innego, no jakby wcześniej widzieli Chuckiego czy Terminatora chociażby, rewelacja, no i studio stwierdziło, a gdybyśmy tak go przemontowali, gdybyśmy tak tą troszeczkę Megan usunęli troszeczkę tych rzeczy, no to może zamiast R-ki dostaniemy certyfikat PG-13. Nie wiem, napiszcie mi Megan, jaki ma certyfikat w Polsce. W Irlandii jest 15, czyli od 15 roku życia, no ale stwierdzili, że rzeczywiście możemy tu uciąć, to wziąć, to odjąć i będzie rzeczywiście rewelacyjnie. No i jak powiedzieli, tak też zrobili. Bardzo mnie to nie cieszy, bo rzeczywiście film został przemontowany, już nie nagrany od nowa, ale zrobiono kilka dokrętek, no bo rzeczywiście kilka scen musiało być zmienionych. Usunęli mnóstwo krwi, usunęli, że tak powiem, kilka ofiar i stwierdzono, ok, będzie super. No i film, który kosztował 12 baniek, w pierwszy weekend zarobił 30. A co za tym idzie? Informacja, robimy robimy kontynuację, ale słuchajcie, jak nie trudno się domyślić, horror Megan odniósł box office'owy sukces na dzień dzisiejszy, pięknie, naprawdę Filmwebie pięknie to przetłumaczyłeś, nie może być, a na dzień dzisiejszy, a na dzień wczorajszy, na dzisiaj. Na koncie ma $45 milionów, więc artykuł jest, panie i panowie, tłumaczony jest 9, więc w tym momencie to już jest rzeczywiście bardzo ładnie. 9 to był który? To był poniedziałek, czyli po pierwszym weekendzie amerykańskim, czyli całkiem fajnie. Większość rynków poza USA to pokazy przedpremierowe, co ma oznaczać tylko jedno, rychłą realizację kontynuacji. Jak donosi portal Deadline, prace preprodukcyjne nad filmem już się rozpoczęły, panie i panowie. Więc można się domyśleć, że w przyszłym roku, no bo chyba już nie w tym roku, ale w przyszłym roku pewnie dostaniemy kontynuację. W wywiadzie z Deadline producent mający na producencko-reżyserskim koncie takie lalkowe hity jak Annabelle czy Dead Silence opowiedział, no widzicie jak te lalki za mną cały czas są, tutaj Władca Lalek i Demonic Toys, a tutaj
Opowiedział trochę o kulisach powstania filmu. Chciałem nakręcić coś o zabójczej lalce dla nowego pokolenia. Dzisiejsze dzieciaki nie wychowały się w końcu na Chuckim. Na scenarzystkę projektu One wybrał Akile Cooper. Współpracowali wcześniej przy okazji filmu Malignant. Zależało mi na tym, żeby dostać od niej coś emocjonalnego, żeby dostać bohaterów, z którymi będziemy empatyzować. No i się nie udało. W scenarzystce ujęła go staroszkolna, horrorowa wrażliwość. Czekaj. Ja to muszę sobie jeszcze raz przeczytać. W scenarzystce ujęła go staroszkolna, horrorowa wrażliwość. To teraz już wiem, czemu Akila Cooper tak bardzo nalega, żeby studio wypuściło wersję nieocenzurowaną. Oczywiście 18. Może się doczekamy na jakichś Blu-rayach czy coś. Oraz doskonałe wyczucie czarnego humoru. No to się zgadzam. Wcześniej pracowali wspólnie przy wyreżyserowanym przez Wana Wcieleniu, czyli Malignant. Mam wrażenie, że Megan działa na wielu różnych poziomach, zaś w centrum ma wątek technologii przeciwstawionej tradycyjnemu metafizycznemu zagrożeniu. Okej. Reżyserem został Gerard Johnston. Wana zachwycił jego horror zmiksowany z czarną komedią Housebound. Bohaterka filmu zostaje objęta aresztem domowym, musi powrócić do swojego domu z dzieciństwa. Na miejscu okazuje się jednak, że nie jest w nim sama. Efekt tej współpracy przerósł najśmielsze oczekiwania twórców. Pierwsza część filmu święci właśnie nieprawdopodobny sukces w mediach społecznościowych. Internet zwariował na punkcie morderczej lalki, a platforma TikTok, która w dużej mierze zapewniła Megan triumf, w box office zalewana jest kolejnymi tanecznymi filmikami, na których ludzie imitują wygibasy tytułowej bohaterki. No tak, bo rzeczywiście oprócz tego, że aktorka, która wciela się w rolę Megan, no jest również tancerką, panie i panowie, więc zobaczę, jak na dzień dzisiejszy wygląda sprawa z Megan. Zobaczymy, jak to wygląda na niedzielę. Może będzie rzeczywiście dobrze. Już tutaj patrzę, panie i panowie. Słuchajcie, kiedy jest aktualizacja? Wypuszczono 6. Aktualizacja jest z soboty wieczór, panie i panowie. 94 miliony dolarów. Przy budżecie 12. Więc nie będę się miał, będzie kontynuacja Megan. To nie ma żadnej wątpliwości. Zresztą sam jestem zadowolony, ponieważ jak wypuściłem shorta o Megan na TikToka, to po prostu ogląda się niesamowicie. Także no, zobaczymy, jak to będzie. Kontynuacja? Musi być, no co to dużo mówić, wiadomo jak to wygląda. Bardzo dobry, bo to jest chwyt, materkin dody. Może dupa, inska upa. No okej, czyli PG-13, czyli też ma PG-13, bo właśnie widzowie na TikToku mi pisali, że film jest u nich od 15 roku życia i czy nie, dobrze by się zgadzał, od 13 roku, ale ktoś miał 15 i nie chcieli wpuścić, no. Nie oglądałem Megan, ale nie rozumiem jednego z traileru, jak goni tego chłopaka w lesie, po jaką cholerę nagle biegnie jak pies na 4 łapach, a nie biegnie po ludzku. No bo chodzi o to, że w tym momencie, że ona teoretycznie jest robotem i jest szybsza. To zgadza się, to nie ma sensu, to nie ma logiki, no ale akurat tak sobie to wymyślili. W ogóle cała ta akcja z tym chłopakiem w lesie nie ma sensu, bo to jest, wiesz, jeżeli no dobra, nie będę wam zdradzał fabuły, to po prostu słaba jest ta akcja. Roboty mają uczucia, też wiele razy powtarzało się już w filmach, jak i w grach. Madame, nie ma w tym filmie nic nowego, nic odkrywczego. Wszystko, co pokazują, to już widzieliśmy. Czy to przy okazji laleczki Chucky, czy przy okazji sztucznej inteligencji, która nie tak sobie radzi, czy na przykład Ex Machina, czy chociażby Terminator. Wszystko, co w tym filmie jest, było naprawdę powiedziane, wyeksploatowane. No jedynie, że teraz mamy ten zwrot technologiczny, prawda, że teraz mamy mnóstwo tych telefonów, aplikacji, dużo osób siedzi cały czas w necie i tak dalej, i tak dalej. No więc o, proszę bardzo, chociażby taki biedak Chappie. Chappie mi się bardzo podobał. Naprawdę bardzo mi się to wszystko, ten akurat film mi się bardzo podobał, więc no film jest o niczym i dziwią mnie pozytywne recenzje za granicą. No widzisz, zdradzę, moja recenzja będzie niekoniecznie bardzo pozytywna. Panie i panowie, więc akurat jakoś tak to wyglądało. Też wam powiem, panie i panowie, bo czasami się pytacie, kiedy będzie Q&A. Q&A będzie, ja wiem, że robię tak mniej więcej co kwartał, ale przyjąłem, że będzie 2000 subów, to zrobimy Q&A, bo akurat no, ja lubię takie fajne, okrągłe cyfry, okrągłe wydarzenia, żeby akurat rzeczywiście no to fajnie wyglądało, więc będą 2000, to zrobimy Q&A.
Na żywo? Chyba tak, panie i panowie. Ja akurat jakoś tak robię, że ta format na żywo również będzie pojawiał się również co poniedziałek, nie zamiast potwornych filmów, tylko do momentu, kiedy, że tak powiem, do końca nie wymyślę co wrzucać. Będzie, panie i panowie, pojawiać się coś innego w zastępstwie, więc zobaczycie, jak to będzie wyglądało. I słuchajcie, mamy jeszcze informację odnośnie Francisa Forda Coppoli. Tak, panie i panowie, okazuje się, że Czas Apokalipsy nowy, no, słuchajcie, to jest akurat artykuł The Hollywood Reporter. Czarne chmury nad Megalopolis, epos SF w reżyserii Francisa Forda Coppoli jest obecnie w trakcie zdjęć. Mniej więcej połowa filmu jest już nakręcona, ale w ostatnim tygodniu projekt opuścili kluczowi członkowie ekipy. Scenografka i kierownik artystyczny. W grudniu reżyser zwolnił natomiast cały dział odpowiedzialny za efekty specjalne. Powoli zaczyna to przypominać apokalipsę, jakiej doświadczył Coppola na planie Czasu Apokalipsy. Ale jak to pięknie zabrzmiało. A musicie pamiętać, że skoro on ich zwolnił, no to musi zatrudnić nowych i to nie ma tak, że zwolniłem cię, dziękuję bardzo, ciach. Nie no, kontrakt jest kontrakt, więc trzeba wypłacić im te może nie miliony, chociaż efekty specjalne to mogą być miliony. Trzeba im wypłacić te wszystkie pieniądzury. Megalopolis to projekt marzenie 83-letniego Coppoli, który czekał na jego realizację od lat. W 2021 roku reżyser ogłosił, że sam sfinansuje projekt, którego budżet wynosi $120 milionów. Więc teoretycznie mało jak na Hollywood. Część pieniędzy pochodzi ze sprzedaży należących do twórcy winiarni. W międzyczasie koszty produkcji jednak wzrosły. Ekipa jest obecnie w połowie zdjęć, które miały potrwać około 80-90 dni. Na chwilę obecną nie jest jednak pewne, czy prace mogą być kontynuowane zgodnie z grafikiem. Coppola początkowo pracował z technologią wirtualnej scenografii, jaką wykorzystano m.in. w serialu Mandalorian, ale wyzwanie i koszty tej metody zaczęły się spiętrzać i reżyser prawdopodobnie będzie musiał zdecydować się na tańsze rozwiązanie, jakim jest green screen. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi. W każdym razie, no green screen, wiadomo, mamy zielony ekran, jak tą ścianę ładną tutaj u góry, no i na to później w komputerze nanosimy, a technologia właśnie wirtualnej scenografii to są projektory, które w czasie rzeczywistym wrzucają właśnie scenografię na plan. Niesamowita sprawa, kosmiczna technologia, no ale takie coś również jest, panie i panowie. 9 grudnia Coppola zwolnił niemal cały dział efektów specjalnych, podobnie jak zrobił 30 lat temu, kręcąc Drakulę. Zespołowi przewodził weteran Mark Russell, który pracował m.in. przy takich filmach jak Wilk z Wall Street czy In the Heights, Wzgórza Marzeń. No to akurat niekoniecznie duże osiągnięcie, jeżeli chodzi o efekty specjalne. Ostatnio z ekipy odeszli również scenografka Beth Mickle i kierownik artystyczny David Scott. Obecnie Megalopolis nie ma pionu scenograficznego. Gildia scenografów wystosowała oświadczenie, zgodnie z którym przegląda się sytuację na planie widowiska, a niech się przyglądają. The Hollywood Reporter cytuje anonimowo jednego ze zwolnionych członków ekipy, który powiedział, że odejście z planu było szczęściem w nieszczęściu. Na planie panuje absolutne szaleństwo, powiedział. Coppola jednak się nie poddaje, jeszcze w tym tygodniu zamierza zatrudnić zastępstwo. No nie może sobie pozwolić, jeżeli sam to finalizuje, jeżeli sam to finansuje, no to musi rzeczywiście działać szybko, bo każdy dzień, pamiętajcie, że mamy kontrakt i każdy dzień, kiedy nie kręcimy, no to cały czas płacimy. Więc w tym momencie zamiast 90 dni, jeżeli na przykład film miał być zrobiony w 90 dni, a będzie na przykład 10 dni przestoju, to nie jest tak, że 10 dni i dziękuję bardzo i ty proszę bardzo, Hexen, ty przez te 10 dni nie będziesz miał płacony. Nie, masz płacony. Będziesz miał, może miała, nie wiem, Hexen, napisz mi, ale trzeba cały czas płacić, no i to w tym momencie pach rośnie, bo jeżeli zapłacisz aktorom, no to oczywiście scenografom, to oczywiście wszystkim tym osobom, które tam są odpowiedzialne za to, catering i tak dalej, tego trzeba rzeczywiście dużo zrobić. Coppola napisał scenariusz Megalopolis jeszcze w latach 80. Film zapowiedziany jako epicka opowieść o ambicjach politycznych, geniuszu i konflikcie interesów, panie i panowie. Jej akcja ma się toczyć w utopijnej wersji Nowego Jorku, zwanego Nowym Rzymem, którego zostaje zniszczony w wyniku niewyobrażalnej katastrofy. Estetyka dzieła ma ponoć nawiązywać do tradycji rzymskiego eposu. No zobaczymy. W obsadzie są m.in. Adam Driver, czyli jeden z moich ulubionych aktorów w ostatnim czasie, Forest Whitaker, Natalie Emanuel, John Voight, Lawrence Fishburne, całkiem ciekawa ekipa, Aubrey Plaza, Talia Shire, czyli to jest jego siostra, jego kuzynka, jakoś tak. Shia LaBeouf, Jason Schwartzman i Dustin Hoffman, panie i panowie. No, dawno to było, kiedy widzieliśmy Dustina Hoffmana w
w porządnym filmie. No zobaczymy, jestem ciekaw jak to wyjdzie, bo akurat Coppola to jest dobry twórca. Nie wszystkie wiadomo filmy miał dobre, ciekawe, no ale mam nadzieję, że tym razem się uda i będzie fajnie. Jeżeli mówimy o filmach, gdzie roboty zdobywają uczucia, to Finch pokazuje ten motyw o wiele, wiele lepiej. Proszę bardzo, tytuł do obejrzenia, do zapamiętania. Ciekawe, jaką przyszłość czeka kino, ponieważ tak naprawdę każdy motyw chyba był już poruszany mniej lub więcej razy. Coraz trudniej wymyślić coś nowego, żeby nie wałkować x razy tego samego. Wiesz co, czytałem kiedyś w nieistniejącym już chyba magazynie miesięczniku Kino, że tak naprawdę możliwych jest wymyślono 35 różnych historii. 35 fabuł scenariuszowych, oczywiście nie liczę jakichś abstrakcyjnych typu Głowa do wycierania, Davida Lyncha i tak dalej, mówimy o takich powiedzmy od A do Z, gdzie wszystko mniej więcej ogarniamy i 35 scenariuszy i wszystko, co mamy poza tym, to są po prostu tylko i wyłącznie różnego rodzaju wersje, mutacje, permutacje i innego rodzaju takie rzeczy. Więc jeżeli na przykład widzicie Gwiezdne Wojny, to na przykład to jest western, czyli to samo widzieliśmy przy okazji komedii, czy przy okazji filmu kryminalnego i tak dalej, więc teoretycznie wszystko już było zrobione, a czy rzeczywiście tak naprawdę to zależy od tego, jak my to stworzymy, panie i panowie, jak to jest zrobione, jak to jest ogarnięte. Jeżeli jest w porządku, no to jak najbardziej może być, ale nie mam problemu, żeby oglądać 8. część na przykład Piły, bo to jakoś powiedzmy się robiło, bo to rzeczywiście jest powiedzmy jakiś tam popcorniak, ale kiedy dostajemy twór, może nie filmopodobny, bo akurat to nie jest produkcja filmopodobna, bo rzeczywiście Megan, no widać wszystko, że tam niby się ma zgrywać i wszystko ma być w porządku, ale kiedy już dostajemy temat wyświechtany, pokazany z prawa i z lewa, bo mieliśmy już dobre sztuczne inteligencje i złe sztuczne inteligencje, bo Spielberg zrobił sztuczną inteligencję, bo mieliśmy Terminatora, bo była laleczka Chucky, bo był Pin, bo była Władca Lalek, był Demonic Toys i tak dalej i mnóstwo tych rzeczy można byłoby nawijać, Chappie wspomniany wcześniej i tak dalej, no to zrób coś fajnego, coś nowego. Ja wiem, że w tym momencie ten film zarobił, bo mnóstwo, przepraszam bardzo, ale użyję tego słowa, mnóstwo dzieciaków poszło do kina na ten film i okazało się, że rewelacja, rzeczywiście w porządku, no ale czy to jest kino, które rzeczywiście, chyba, że tak będą teraz robić horrory PG-13 i to będzie rzeczywiście coś super, tylko wtedy nie nazwaj tego horrorem, ani nie nazwaj tego horrorem dla nastolatków, bo czegoś takiego chyba nie powinno w ogóle być, tylko rzeczywiście, no nie wiem, nazwij to kinem akcji, a jakoś tak, no nie wiem, jak dla mnie to jest po prostu słabo. Awatar po latach wyszedł ładnie, może bardzo poczekać na nowy film Coppoli, zwłaszcza, że występują Wojt, jak i inne znane osoby. Zgadza się, rzeczywiście tych aktorów dosyć fajnych jest spora liczba, więc wydaje mi się, że będzie to kino, które można sobie obejrzeć, można sobie zobaczyć. A poza tym Coppola, no wiek już dosyć sędziwy, więc domyślam się, że może by to być ostatni film albo ostatni wielki film w jego wykonaniu, panie i panowie. Co to za live o pana się? No a cześć Julka, wiem cię bardzo serdecznie. Tak, pana obchodzi za 3 dni urodziny, więc przez większą część dzisiejszego odcinka gadaliśmy sobie o Panasie, mówiliśmy o jego biografii, o jego, jak to zresztą widzisz, o jego płytach, o jego dokonaniach, ekscesach, sekscesach i tak dalej, więc jeżeli chcesz, i to mówię również do wszystkich, którzy oglądają ten odcinek z odtworzenia, później po zakończeniu dzisiejszego odcinka będzie w opisie spis treści, tam będziecie sobie mogli spokojnie przeskakiwać pomiędzy tematami, bo tematów dzisiaj było kilkanaście filmów omówiliśmy z seriali, a jak najbardziej o Panasie, no to dobre 45, może nawet godzina była mówiona, więc tak to jest. No niestety tak to, panie i panowie, wyglądało. A jakieś tematy z dupy? Nie. Tematów z dupy nie poruszamy, gadamy tutaj o filmach, książkach, muzykach, grach, serialach i tak dalej, wszystko w kręgu kulturowym, kulturalnym. Nie. No, czasami się zdarza, że gadamy sobie o piłce, czasami jest o innych rzeczach. Nagana, panie i panowie, z Googlebox niedługo się również pojawi, bo gadałem z nim i zgodził się, więc się pewnie pojawi za czas jakiś. Tam będzie pewnie troszkę więcej o piłce, może trochę o hip-hopie, no ale wiecie jak to jest, panie i panowie. A z mojej strony to już wszystko, dziękuję bardzo. Widzimy się na żywo za tydzień, jak co tydzień oczywiście 21:30 czasu polskiego. Mówię polskiego i pozdrawiam przy okazji wszystkich z Ameryki, Wielkiej Brytanii, bo akurat ostatnimi czasy tych widzów jest coraz więcej, co mnie bardzo, bardzo cieszy. I my, panie i panowie, przypomnę jeszcze raz, widzimy się za tydzień. Cześć.